Cześć, siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Prospero, a to jest Pauper Dojo. Widzę, że są z nami już na czacie Ludrox, Judgment, Franek, Haka, Moonwalker, siemanko. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Naprawdę cieszę się, że jesteście, bo dzisiaj zaplanowany trening z Sensejem, na który myślę, że nie tylko ja się nie mogłem doczekać. Mojego gościa bardzo dobrze znacie, więc to, kim jest, ja Wam potem jeszcze opowiem bardziej, wystarczy, że teraz go przedstawię po prostu, że jest to aktualny mistrz Polski, Filip Skóra-Skórnicki, zwany też Islands in Front. Skóra, cześć, witam Cię ponownie w Pauper Dojo. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i cieszę się, że udało się wreszcie te wruchy wprowadzić tutaj do dojo. Ja też się bardzo cieszę i bardzo Ci dziękuję, że ponownie zgodziłeś się mnie tu odwiedzić. Pierwszy odcinek, czyli pamiętna dyskusja z Frankiem Sotkiem, bardzo, bardzo namiętnie oglądany. Był bardzo długi, ale myślę, że ciekawy. Zobaczymy, czy dzisiaj czasowo nam się uda to pokonać, przedłużyć, bo również chciałbym z Tobą odbyć krótką rozmowę, bo myślę, że wszyscy chcieliby jednak posłuchać o tych Twoich wróżkach i zobaczyć je w Twoich rękach, ale właśnie, najpierw jeszcze krótka rozmowa i słuchajcie, znacie Skórę, wiecie co robi, wiecie, że i założył z Frankiem Gra Magic Podcast, czyli podcast, który ja namiętnie słucham, nieraz Wam o nim wspominałem, ma na swoim koncie bardzo dużo osiągnięć takich, jako zawodnik, więc i ten tytuł Mistrza Polski, różne inne tytuły, wiecie, że dobrze gra. Oprócz tego, na ile zrobiłem research, to Wam tak powiem, może dla kogoś będzie to jakaś tajemnica znienacka, że oprócz tego, że jest różnego rodzaju autorem kontentu w internecie, artykułów dla Guild Mage'a, jest członkiem Polskiego Związku Bilardowego, jest komentatorem zawodów, jest członkiem Spikes Academy, to przyznam jest dla mnie też pewna zagadka, może uda się powiedzieć po trochę o każdej z tych rzeczy, komentuje rzeczy na Twitterze, też go możecie obserwować, naprawdę jest to tyle rzeczy, a przy okazji to jest jakby wszystko, można powiedzieć, trochę na boku, bo masz normalną pracę, pracujesz i to jest to, co robisz dla community, co robisz w świecie Magica. I chciałbym tutaj wyróżnić szczególnie jedną rzecz, która na mnie osobiście zrobiła duże wrażenie, mianowicie kiedy tak rozkręciłeś się po Paupergedonie i tak powiedziałeś, dobra, Pauper to jest to, wróżki niebieski, założyłeś swój Discord i tam, kurczę, w ciągu naprawdę bardzo krótkiego czasu dołączyło ponad 200 osób, naprawdę zrobiło się duże środowisko, to jest bardzo aktywny Discord, na którym się wypowiada wiele osób, głównie o wróżkach czy o niebieskich dekach, na różne tematy i omawiacie strategię i prezentujecie, jakie macie deki i tutaj też objawiła się słabość, o której mówił kiedyś Franek, że po prostu jak ktoś do ciebie coś pisze, o coś cię pyta, to ty zawsze odpisujesz i odpisujesz szybko, odpisujesz dużo, generalnie to się sprawdziło, więc tego Ci szczerze gratuluję. Jeżeli ktoś jeszcze nie dołączył do Discorda Skóry, to zachęcam. I teraz takie pytanie w takim razie trochę o Twoją historię, Skóra. Kiedy postanowiłeś dokonać tej selekcji przyjaciół, znajomych na dobrych i zacząłeś grać landami z przodu? Powiedz mi, co to za historia? Tak, to pytanie, które już słyszałem wielokrotnie, natomiast odpowiedź jest dosyć prozaiczna. Kiedy zacząłem grać w Magica, to kumpel zaproponował, żebym kupił starter. I ten starter w Gatecrashu to był starter UW Detain. I z tego punktu generalnie zacząłem się lubować w taliach kontrolnych ogólnie. Pierwszy mythic, którego otworzyłem, to było Sphinx's Revelation, więc nie mogłem od tego uciec. No i grałem taliami kontrolnymi, ale typu drogą, nie tak jak teraz, że tam się slamuje planeswalkerów i tak dalej. A jak grasz drogą, to jedyne co masz w stole to są landy, no to prawda, prezentowałem je bardzo ładnie, bo tylko one miały znaczenie i tak po prostu zostało. I mimo, że kontrolami już nie gram lat, to tak po prostu już jest i tyle. I to wszystko, co robię, to jest z nawyku, czysto z nawyku. Jak ktoś mi poprosi, żebym zmienił, to zmienię, bo to nie ma dużego znaczenia, ale jak się sam nie skontroluje, to ten Island zawsze poleci na samą górę maty.
No i super. Ja uważam, że to jest pozytywne. W sensie, no jesteś z tego znany, z tego się wzięła oczywiście ksywka. Wiem, że przy okazji Paupergedonu, no wiele osób pierwszy raz to zobaczyło i się jakieś tam kontrowersje pojawiły, że chyba tak nie można, ktoś tutaj chyba coś, nie wiem, nie zna zasad i szmąci. A, a można, ale no jak ktoś poprosi, to rozumiem właśnie, ty odwracasz i nie ma problemu, ale to też jest takie charakterystyczne, bo grasz taki właśnie w papierze na wszystkich turniejach, to też nie jest jakiś taki pod kamerę, po prostu tak lubisz i to fajnie wygląda. I wiem, że wiele osób ma właśnie jakieś wątpliwości co do zasadności tego, natomiast w praktyce ja grałem landy z przodu na Grand Prix, jak jeszcze były Grand Prix, na Day 2 tego Grand Prix również grałem landy z przodu, a to już nawet nie jest rel competitive, to jest rel professional. Teraz na Mistrzostwach Europy grałem landy z przodu i w Day 1, i w Day 2, gdzie się zakwalifikowałem, więc gwarantuję, że ani sędziowie i generalnie przeciwnicy nie mają z tym problemu. Again, jak ktoś ma, to tak naprawdę nie ma problemu. To jest po prostu jak widzę, że się krzywo spojrzy na mój board, to ja po prostu, ja nawet nie pytam, ja po prostu wymieniam i nawet czasem przepraszają i mówią, nie, jest okej, jest okej. Jak tak wolisz, to spoko. Więc naprawdę nikt jeszcze na to nie wołał sędziego i to też byłoby dziwne, bo myślę, że prędzej sędzia by się zdziwił, czemu nie powiedziałeś tego najpierw mnie, tylko od razu sędziemu. Ale tak, no tak już jest i to już gdzieś tam jest część brandu, ale nie robię tego, bo ja po prostu tak robię. I tak mi się fajnie gra. No i to też jest pozytywne, że to naprawdę nie jest też jakaś taka strategia, żeby trochę wytrącić przeciwnika z równowagi, że właśnie tak jak mówisz, jeżeli wyczujesz, że jemu coś nie pasuje, to ty od razu zamieniasz, jest spoko atmosfera, też zawsze te twoje mecze są z taką pozytywnym vibe'em, czy jak grałem na ciebie nawet wczoraj i przegrałem 0-4 bite, no naprawdę nie, no jakby jest to sympatyczne. Tutaj Waldek właśnie skomentował, że jakie kontrowersje, landy z przodu, czy może pizza hawajska właśnie, czy dowiemy się o Skórze, że nie tylko gra landy z przodu, ale lubi pizzę hawajską. Lubię. Natomiast żeby dołożyć jeszcze a propos do stylu gry, to też wbrew może konwencji raczej tapuję w lewo. Więc taka bonusik. O proszę, tu Franek pisze, że jak ktoś chce, ma dowody, że Prospero gra nawet landami z przodu. Było, ale to dla fana właśnie tak. Taki jeden krótki moment z pozdrowieniami. Tak. Ja nie gram, nie podszywam się, nie, tutaj to jest niepodrabialne. A powiedz, Skóra, w takim razie, no bo masz już bardzo duże doświadczenie, kiedy w twoim życiu zagościł Pauper? Świetne pytanie, bo ja pochodzę z Radomia. Urodziłem się w jeszcze innym mieście, ale generalnie wychowałem się w Radomiu. I do Warszawy, kiedy przyjechałem na studia, no to gdzieś chciałem zacząć grać bardziej w Magic i zaczęło się od Planeswalkera, którego teraz nie ma, i grałem właśnie tam w Paupera z grupą warszawską, która no już, no, to było, no żeby nie skłamać, no z 7 lat temu? No z 7 lat temu to było. No i wtedy grałem różnymi dekami na początek, ale finalnie skończyło się na UB Mystical Teachings. I zdecydowałem się ten deck w pełni wyfoilować, więc taki też był. I trochę terroryzowałem lokalną scenę tym capsizem z buybackiem. No i fajne to było. No mieliśmy też taki mini mistrzostwa Polski, jakby gdzie skończyłem drugi. Przegrałem z tak zwanym Walterem, papieżem Paupera w pewnej niefortunnej sekwencji playów, które miały wtedy miejsce i było mi bardzo smutno. Niemniej, nawet możecie znaleźć, jak sobie wygooglujecie właśnie pewnie Skóra Pauper czy coś takiego, to na pewno będzie. Te filmiki to było coś w stylu Skóra gra pauperowo chyba, bo były po polsku. Też robiłem content z kolegą Sulim, Sooly, i że graliśmy przeciwko sobie, jakimiś brusami. Natomiast potem zrobiłem bardzo długą przerwę od Paupera. Znowu w latach trzeba to liczyć. I wróciłem 2 miesiące temu.
Gdzieś tam pewnie odwiedzałeś może od czasu do czasu centrum MTG, a mi się wydaje, że może raz Cię spotkałem jeszcze w starej lokalizacji przed przeprowadzką na Konradowicza, ale tak, no, nie było Cię jak ja, powiedzmy, dołączyłem do pauperowego community mniej więcej 2 lata temu i my tam trochę szmąciliśmy w takim razie, próbowaliśmy i graliśmy w centrum MTG. A kiedy to wyewoluowało bardziej w taką profesjonalną grę, bo ty zacząłeś w takim razie i trochę streamować, trochę wrzucać filmiki na YouTube'a, no i potem ta twoja kariera tak się rozwinęła no dość szeroko, tak można powiedzieć. Pauperowa. Pauperowa, no właśnie, no, zakładam, że była przerwa, bo się skupiłeś po prostu na innej działalności, rozumiem, inne formaty, tak. Ale też stałeś się content creatorem, zacząłeś być zapraszany jako komentator meczów. Jak to się stało, taki przeskok od gracza, który przychodzi, jest całkiem dobry i nagle robi to tak półprofesjonalnie, robi to półzawodowo? No generalnie właśnie grałem sobie lokalnie i było fajnie. Potem głównie Moderna w strefie MTG. Natomiast ja lubię robić rzeczy i ja lubię robić ruchy. I ja wiem, że świat działa tak, że ludzie czasem nie wiedzą, że mogą cię potrzebować. Więc napisałem do Card Marketu, a może byście chcieli, żeby wam pisał artykuły? A oni, a weź mi sample jakiegoś wyślij. Wysłałem pełnoprawny artykuł, powiedzieli, że gituwa i zacząłem tam pisać. Potem jakaś druga stronka, zacząłem tam pisać, a dla trzeciej już było łatwo, bo miałem w CV 2 poprzednie. I nagle zacząłem sobie dorabiać z Magica. Ja wtedy uczyłem angielskiego generalnie full time w szkole prywatnej, językowej. Pozdrawiam z tego miejsca Coaction. I przez naturę pracy miałem sporo luk, więc takie artykuliki mogłem sobie pisać. No i tak naprawdę potem uznałem, że gdzieś Twitter wszedł, pierwsze 500, pierwsze 1000 followersów, potem założyłem kanał na YouTubie z bardzo konkretną myślą. Mianowicie zacząłem od kontentu analiz moich replayów. I to był po prostu strzał w dziesiątkę. Ludzie uwielbiali oglądać wypchane decyzjami filmiki po prostu po brzegi. Nie było dead time'u, no bo ja kontrolowałem, jak skipuję, prawda, między turami. Nie było jakichś głupotek, były wypchane decyzjami od początku do końca. I to super się przyjęło. A potem z czasem zobaczyłem, że są te turnieje w Europie, pisałem do organizatorów, pisałem do innych casterów, dali mi szansę, ucieszyli się, że dali mi szansę, ja się ucieszyłem i tak stałem się jednym z głównych casterów w Europie. I tak było przez jakiś, z rok, z półtora chyba nawet. I teraz powiedz, co jest właśnie w tym momencie. No oczywiście prowadzisz z Frankiem Gra Magic Podcast, masz swojego Patreona, do którego ja też dołączyłem jakiś czas temu i tu muszę powiedzieć, że szczerze polecam wam te treści. Czytanie rad, które Skóra tam zamieszcza, tego jak opisuje swój tok myślenia przy sajdowaniu, przy kartach, które wybrał, których nie wybrał. Ja jako gracz nieprofesjonalny, no jednak mocno amatorski, ograniczony tylko do paupera, bardzo przyjemnie się to czyta. Nie miałem takiego spojrzenia wcześniej, więc to na pewno poszerza horyzonty i mogę z czystym sumieniem polecić i zachęcić, żebyście tam zajrzeli. Co jeszcze? Bo ja tak robiłem research i właśnie nawet nie wiem, czy dobrze zrobiłem research. Czym jest Spikes Academy? To jest that's real? No. Spikes Academy to jest strona, z którą współpracował WEM czas przeszły, już jakiś rok temu. I tam też tworzyłem znowu content, różne artykuły, filmiki, ale to już dawno i nieprawda. Generalnie z wieloma stronami współpracowałem, natomiast aktualnie piszę dla mtgdex.net. No bo mam swojego YouTube'a, czasem streamuję, ale to praktycznie YouTube i Twitch często się zazębiają. Mam Patreona, tu znowu YouTube i Twitch się zazębiają, bo na przykład ostatnio nagrałem analizę mojej własnej gry, mojego własnego replaya, ale również robię analizę replayów moich patronów i to też znowu bardzo fajna, bardzo edukacyjny content i się bardzo dobrze przyjmuje.
Nie komentuję turniejów, ale bardziej aktywnie w nich uczestniczę, więc jeżdżę. Teraz byłem właśnie na Mistrzostwach Europy w zeszły weekend. No i co jeszcze? Kurde, trochę się napatoczy. Czasem jakiś coaching wpadnie, coś. Więc ten Magic zdecydowanie odgrywa bardzo dużą rolę u mnie. A jakie plany na najbliższą przyszłość? Gdzieś na horyzoncie majaczy kolejny Paupergeddon, gdzieś w kwietniu kolejny Common. Właśnie tutaj w międzyczasie też Franek trochę przypomniał, że no hopie, byłeś na Commonie w Poznaniu, to było już prawie Prawda. rok temu, no. Prawda. I tam też powalczyliście. Ale czy Warto- właśnie, jesteś już w Pauperze, czy jeszcze jakieś są modernowe rzeczy? Co cię zajmuje? Najbardziej zajmuje mnie Modern i Pauper. Ja będę raczej grał formaty, które są aktualnie grane na tych takich bardzo wysokich turniejach, typu właśnie te odpowiedniki Grand Prix czy Mistrzostw Europy. Natomiast gdybym mógł sobie wybrać formaty, które gram, to byłoby to w kolejności Pauper, Duel Commander, Modern, a że Duel Commander nie ma za bardzo supportu i tylko lokalnie sobie gramy, no to Pauper i Modern. I według mnie 2 formaty, czy 2,5 formatu to jest tak akurat, bo więcej to już ciężko i trzeba robić coś za coś, jak na przykład członek drużyny GMP plus Sodek gra na w ogóle jeszcze totalnie innym poziomie gry, jeździ na protury i walczy o nim kwalifikacje na Mistrzostwa Świata, no to on na przykład teraz gra standard, bo w takim formacie jest protur. I musi na przykład takiego paupera odłożyć na bok i dopiero gdzieś tam między proturem, a na przykład Paupergeddonem dopiero do tego paupera może wrócić. Tak? Ja jestem wyzwolony z gry na tak wysokim poziomie i mogę sobie paupera już grać i do tego lekko się przygotowywać. Natomiast planuję być na każdym takim evencie pauperowym w roku, więc mentalnie zarezerwowałem tam 6 slotów na powiedzmy na 3 Geddony, 3 Commony i na to jestem gotowy i zdecydowanie jestem mocno w pauperze, ale tutaj muszę powiedzieć, że jest to wina, zasługa spowodowane przez bezpośrednio innego członka Gra Magic Podcast i Sodek, Franka Komsty, który powiedział, a może pojedziemy na Geddon? A ja powiedziałem, okej. I tak się generalnie wszystko zaczęło. Super, nie, no, to jeszcze raz pozdrawiamy Franka, który jest z nami i tak, Franka poznałem szybciej, bliżej, bo on częściej przychodził do nas i grał tego Paupera. No i cóż, dobrze się stało, że i ciebie namówił, Sotka, pojechaliście na ten i Common, i Paupergeddon, i po tym Paupergeddonie, rozumiem, wróciła dawna miłość, bo tak jak o tym rozmawialiśmy, że Pauper jest po prostu takim bardzo fan formatem, jest takim chyba przyjemnym do grania, premiuje umiejętności, dobre granie, a przy tym jest chyba w tym momencie takim dość zdrowym formatem, że dużo można, jest dużo do wyboru i dobrze się gra. No wszyscy, którzy śledzili moją ścieżkę, to na pewno kojarzą, że jak już uznaliśmy, że będziemy jechać na Paupergeddon, to spamowałem wręcz, nie boję się tego określenia, Discorda tutaj naszego polskiego pytaniami, co wybrać. Załóżmy, że lubię X, Y, Z w grze Magic. Jakie deki pasują? No bo ja nie wiedziałem, jakie istnieją w ogóle. No mogę sobie na Goldfisha wejść, ale no wiem, że Goldfish tam z przymrużeniem oka, tak? Więc jak tam maltretowałem was mega i myślałem, że złamałem format 3 razy. I przy okazji klnąłem na niego, na czym świat stoi, jak zobaczyłem Traben Inspector w Core Skyfisher. I zwykłem mawiać, że Pauper to jest format, gdzie wygrywa ten, co więcej dobierze kart za 4 many. I jakby musiałem się z tym przegryźć. To jest taki, nie wiem, chyba smak nabyty. Jak, nie wiem, jak kawa czy piwo. Że najpierw ale potem gdzieś tam coś tam. I jak zacząłem format rozumieć, przetrawiać, widzieć jak się playoutują te gry i widzieć luki w tych playach, które wcześniej mnie wkurzały i myślałem, że są mega mocne, jakoś tak zacząłem rozumieć ten balans i jak to działa. I potem jak już grałem te ligi bardziej świadomie, no to tak, to już wiedziałem dlaczego przegrywam lub wygrywam, z czego to wynika, co się może stać i naprawdę sprawiało mi to mega przyjemność. Jakby ten okres przygotowania do Geddonu, który trwał, no nie wiem, chyba 2 tygodnie czy 3, naprawdę super wspominam.
discordowanie tutaj na polskim Discordzie, czy po prostu z Frankiem i gdzieś tam z Sotkiem, gdzie graliśmy 3 ligi jednocześnie i każdy gdzieś tam swoim jakimś tam deckiem. To było mega fajne. Super, też pamiętam te poszukiwania gdzieś, na ile mogłem, coś tam ci podpowiadałem, aż udało się znaleźć. Pytanie właśnie też, na ile znalezienie tej odpowiedzi na ten draw 3 za 4, czyli no to Deadly Dispute, Wichora, dobiorę, okej, dobra, znowu dużo kart i nagle jest karta taka jak Dispel, która bardzo dobrze psuje ten plan wielu dekom. No i wpadły ci w ręce wróżki. Tu nie będziemy powtarzać historii z Paupergedonu, bo w trakcie naszej pierwszej dyskusji zostało to powiedziane, że przypadkiem w końcu wybrałeś ten deck, też trochę tak na aferę, trochę dobra, niech będzie, to nie jest mój idealny wybór i stał się takim. Proponuję w takim razie przejść do twojego aktualnego buildu, tego czym dzisiaj będziesz grał. Ja nas już przełączę na Modo i wydaje mi się, że widzowie powinni widzieć już. Powiedz, cóż to za lista, bo tak jak mi gdzieś sygnalizowałeś, jakieś zmiany poczyniłeś. Coś dzisiaj będziesz nowego nam prezentował. Tak, generalnie dzisiaj będą 2 zmiany. Przy czym jeszcze jest disclaimer: don't try this at home. Ale no, jak się testuje, no to trzeba jakby testować. Tak? Jakbym wiedział, że wybory są dobre, to bym nie musiał testować. Natomiast są 2 rzeczy. Pierwsza to ten, co wyskakuje na nas, wielki tutaj, nie wiem, jak to się nazywa. Ten taki bajerek, ta halabarda z 2 bajerkami u góry, Nullify. Nullify. Dobra, rzeczywiście, kurczę, jak chyba na nią najeżdżasz na tę kartę, to już sam To już widzę. ucina, tak. Spokojnie, ja Coś tutaj tu zrobię tak. Dobra, Nic się nie utnie, spokojnie, dla fanów przesunę. elegancko, dobrze. Więc generalnie, jaka jest idea? Swoją drogą, ja też planuję zrobić taką inicjatywę, gdzie odezwę się do takich czołowych graczy archetypów i spróbuję zebrać ich feedback na temat matchupów versus wróżki, żeby zrobić jakiś taką konstrukcję na podstawie też tej drugiej strony barykady, bo z mojej strony tak naprawdę wszystkie deki z top 5 to jest pozytywny matchup dla mnie. Gdzieś tam trzeba to skorygować może o perspektywę innych, ale Nullify. Essence Scatter, ale jeszcze kontruje aurę. Czyli tak naprawdę Essence Scatter z minimalnym bonusikiem. Dlaczego to miałoby być dobre? Jest na to bardzo prosta odpowiedź. Silnym i popularnym deckiem jest Jund Wild Fires, bez żadnego tam combo ani nic takiego. I tam są 2 ważne karty. Jest to Familiar i jest to Chrysalis. No i jest pytanie, jak to zaadresować, są te 2 stwory. Anul nie łapie Chrysalisa. Bind the Monster jest kiepski na Familiara. No i tutaj cały na niebiesko przychodzi Nullify, który kontruje Creature Spell i widzi obydwa. Dodatkowo łapie Hydrę, bo Hydra jest dużym stworem, znowu Anul by złapał i Bind też byłby ok, no ale znowu pojedynczo nie są takie dobre na cały deck, Nullify również go łapie, więc generalnie Nullify dużo łapie, ale jeszcze dodatkowo w odwodzie mamy tę drugą część tekstu, bo na przykład zbestołowana Hydra jest aurą, więc również Nullify to łapie. Więc jest to tak naprawdę odpowiedź szyta na miarę na Jund Wild Fires, którą sobie wymyśliłem. A jeśli grałbym na wersję normalnie z Glee Combo, no to w naturalny sposób Glee jest również aurą, więc jakby to cały czas działa. Jest to karta, która kosztuje 2 many i jeśli ktoś czytał mój content o wróżkach, to wie, że ja mam alergię na karty, które kosztują 2 many w tej talii i żeby grać kartą za 2, to muszę naprawdę chcieć grać tą kartą i no niestety jeszcze w formacie nie ma kontr za 1, takich, które bym chciał, więc musi być za 2. I generalnie możliwe, że w tym slocie mógłby być na przykład jakiś tam Manalik, czy coś w tym stylu, jakiś tam Miskalk, chociaż wątpię, bo Familiar za 1 many w midgame jest po prostu za często, ale idea jest ta sama. Kontra na jedyne istotne karty w tych jundowych dekach. Druga karta
jest to Cogwork Wrestler. I generalnie, jeśli kojarzycie moje listy poprzednie, to było tam 6 niebieskich blastów. Cogwork jest dokładnie w tym samym slocie, z jedną różnicą. Cogwork wchodzi na Mirror. Więc tak naprawdę wymieniłem kartę, która jest świetna na Kuldotę, na kartę, która jest świetna iż na Kuldotę i wchodzi na Mirror. I uważam, że ten trade-off jest dobry. Jeszcze nie wiem, czy 6 kart total na przykład na taką Kuldotę to jest dobra liczba. Zaznaczę, że jeśli jest więcej wersji z Kessigiem, no to Cogwork jest gorszy niż Hydroblast, ale im więcej takich raczej combat oriented, low to the ground, no to wtedy Cogwork zdecydowanie pokazuje klasę. Więc to są takie dwie główne rzeczy, reszta jest stabilnie, Hydro, Anulki, trzeci Dispel i Bind the Monster. W mainie totalnie nic się nie zmienia. Także to takie dwie zmiany. Radomir tu komentuje, że też od jakiegoś czasu gra właśnie takim układem 4 razy Hydro i 2 razy Cogwork. To połączenie też mi się bardzo podoba, bo choć sam matchup na Kuldotę chyba ostatnimi czasy nie jest taki zły dla wróżek, to wcale też nie jest znowu taki prosty i ten Cogwork chyba robi robotę, więc też jestem ciekaw, jak się będzie dzisiaj sprawdzał, zwłaszcza pewnie na modo, gdzie tych Kuldot może być więcej, może to być efektywna karta, która nam bardzo pomoże. Tutaj jeszcze było pytanie, walka, jak rozumiem, też o sideboard, czy taka karta jak Loose Focus w ogóle mogłaby mieć miejsce, oczywiście pod kątem łapania Weather the Storma, czy to wcale nie boli, nawet jak tam nas po prostu zdobędzie sobie tam 18 życia. Świetne pytanie. Dokładnie takie pytanie miałem dzisiaj na Discordzie właśnie tych wróżek, zapraszam serdecznie. Mianowicie odpowiedź byłaby taka. Weather the Storm nie ma znaczenia. Ten deck to jest taki blend między jakimś tam tempo, agro, control rzeczami i on trochę nie gra jak tradycyjny agro deck. On nie musi walczyć na życie, bo jeśli ja konektuję moimi stworami, to ja generuję CA. Więc ja mogę cię zabić w turze 13 i tak pewnie będzie, ale ja wiem, że cię zabiję w turze 13, bo jestem obwarowany po prostu po zęby kontrami. Więc ten czas nie ma znaczenia. Jeśli masz 35 życia, whatever, to mi zajmie 3 kombaty więcej. To dosłownie nie ma znaczenia. Przeciwnik po prostu discarduje kartę. Nawet tak to ująłem, że gdybym mógł wybrać, że przeciwnik zawsze mu liganował, ale miał 30 HP, to jakby is good. Jeszcze 2 many zużywa, bo jeszcze dodatkowo dochodzi ten element, że gracze Weathera próbują wymaksować Weathera, więc jeszcze tu trzymają manę, raz nie zagrają, bo czekają na lepszy moment, więc to finalnie ich kosztuje 2 albo 4 many, bo mieli przed raz niezużytą, więc no nietrafione według mnie. Okej, tutaj w takim razie rozszerzenie tego pytania jeszcze dorzucone przez Radomira. Czy gdyby było dużo kaskady, to z kolei Loose Focus może by w takim razie gdzieś tam miało rację bytu? Dobre pytanie i wydaje mi się, że nie, ale bardziej dlatego, że nie mogę sobie pozwolić, że moją strategią był cancel, bo to jest finalnie cancel i ja nie mam kiedy trzymać 3 many. I prawda jest taka, i to mogę od razu też powiedzieć, o czym też będzie artykuł na Patreonie, że ja widzę 4 fundamentalnie fatalne matchupy i one są jakby inherentnie fatalne. Nie ma karty, która to fiksuje. I to są elfy, ściany, mono white i potwory. Bo są matchupy, które można przyfiksować kartami. Typu grasz z Talią X, masz źle na Kuldotę, wsadzasz blasty, weathery, masówki, cokolwiek masz w kolorze i możesz przesadzić z tym i jakoś poleci. Tutaj inherentnie się po prostu nie da. Poza po prostu znowu, jesteś na play, wiadomo, robisz wróżka, spellstater i wychizujesz tę grę. No to tak, ale takiej zwykłej grze Magic to po prostu jest gigantycznie ciężko. I jeśli mówimy o tych 4 matchupach, to te 4 matchupy solwuje jedno rozwiązanie. Gracze wróżek go nienawidzą, ale to jedno rozwiązanie to jest granie czarnym i po prostu pójście w UB, gdzie gramy snafauty, masówki i twardy removal. To jest plus. I nagle niewygrywalne matchupy są nie dość, że wygrywalne, to może nawet git. Jaki jest minus?
no tracimy inherentną siłę tej konstrukcji, bo nagle turn one jest Tapland albo Lorien. Te dwa, nie wiem, może trzymamy kontrę, czy zagrywamy jednego stworka i Tapland. I tracimy całe to tempo, które zyskujemy w normalnych grach, gdzie zanim przeciwnik zrobi Tapland i Chor, to my już mamy rozbudowany board. To tego się nie da robić. Tak nie działa UB. Tak, więc tracimy percentage pointy na top 5 mety, i powiedzmy tracimy trochę, żeby zyskać bardzo dużo na, nie wiem, bottom 15, bo umówmy się. Natomiast lokalnie może, gdyby był jakiś wysyp tego typu deków, w takimś UB bym grał, ale na turniej typu Paupergeddon po prostu bym powiedział, jakby biorę na klatę granie na Battle Screecha. To tak, trochę rozszerzając odpowiedź, ale chciałem też to powiedzieć i zaznaczyć. Jasne. A propos obecnej sytuacji wróżek, nie wiem jak oceniasz, czy zrobiło się ich więcej, czy nie, czy meta się trochę dostosowała, ale gdybyś mógł opowiedzieć właśnie na ile oceniasz ich obecny power level, na co mają na pewno dobrze, a potem też na co twoim zdaniem mają źle, jak się ta meta przed nimi obroniła, co się zmieniło i na jakie matchupy byś może dzisiaj nie chciał trafić. Generalnie i ja to muszę powiedzieć, bo szczerze uważam, że to jest po prostu prawda. Granie tym deckiem i dobre, złe matchupy, znaczy głównie te dobre, to jest skill issue. W sensie dosłownie wydaje mi się, że między graczami to może być 20 punktów procentowych różnicy w ramach tego samego matchupu. I tak jak te które wymieniłem, Elfy, Ściany, Mono White i Grul są po prostu bardzo słabe, da się wygrać. Na Gedonie wygrałem na przykład z Grulem, no i gituwa, ale są fatalne. To uważam, że wszystkie top deki to jest pozytywny matchup, albo bardzo pozytywny matchup. Na Kuldotę mogę grać cały dzień. Na GB Gli mogę grać cały dzień. Na Janda z Chrysalisem mi się nie chce, ale mogę grać. Tak jak w centrum wczoraj zrobiłem 3-0, 6-0 na wszystkie Jand Gli, na które grałem. Na Affinity is good, możemy sobie zagrać. Na Madnessa is good, możemy sobie zagrać. Więc naprawdę, ja mogę dostać top 6, tam top ileś formatu. Czuję się bardzo komfortowo z tym. Najgorzej się, że czuję z tym bottom 15, ale tak naprawdę konkretnie z tymi 4 dekami, bo nie wiem, są deki typu Cycling Storm, Poison Storm, co tam jeszcze, jakieś Trony, gdzie też mi pasuje granie wróżkami. Ja szczerze uważam, że ten dek jest totalnie dowalony i jak ktoś czytał moje artykuły, czy wywiady, czy jakieś tam wypowiedzi, to powiedziałem tak, po moich performansach na Gedonie i potem na Mistrzostwach Polski wzrośnie obecność wróżek, bo ludzie pomyślą sobie, kurde, ten deck jest jednak dobry. A potem będą ssali i powiedzą, dobra, nie, jednak jest nadal fatalny. I dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Było zatrzęsienie w ligach i w challenge'ach, Kirblinksy dodawał statystyki, wróżki nagminnie 42-47% i tyle. I jesteśmy w punkcie wyjścia. No i tak po prostu jest. Ale bo ja wiem, że dla niektórych to jest talia typu wróżka, ninja, trzymam kontrę, nigdy nic nie możesz zrobić. I to jest w modernie często tak się myśli. Czy talia ma naddroły? Bo naddroły sprawiają, że możesz wygrać niewygrywalny matchup, nawet tamte, o których wspomniałem wcześniej, albo po prostu jak zmuliganujesz nisko, ale masz dobre najście, po prostu wygrasz. I ta talia ma inherentnie opcję na totalny naddraw. To jest gituwa. Ale to nie jest tak naprawdę, że gram wróżkami i zresztą zobaczycie zaraz i mam zawsze takie najścia. Czasem trzeba po prostu grać w grę Magic. Tu ci umrze stworek, tu jest spellstaterka w drugiej za 1 i to czasem nie zadziała. Trzeba zagrać od Minda zatrzymany. Nagminnie mi się to zdarza, szczególnie na Kuldotę. Więc to nie jest taki deck, co cheese'uje. On może i jest w stanie, i to jest znowu jego fundamentalny plus, ale on bardzo dużo będzie grał w normalne gry Magic, a przez to, że karty w tej talii są giga kiepskie, no umówmy się, są fatalne, 1 mana, 1/1, w Limited się nie gra takich kart, to
to naprawdę nie zostawia ci dużego pola do popisu. Szczególnie jak ktoś ci zrobi 2-1 czy 3-1, kiedy nie zagrałeś tak, jak powinieneś był, no to jakby jest 3 karty i to jeszcze worthless karty, to znaczy, że twoje kolejne karty nie nadrobią tego, bo są kolejnymi worthless kartami. Więc to jest deck, którym trzeba grać tak finezyjnie, ostrożnie, z wyczuciem i mi to sprawia ogromną frajdę. Ogromną frajdę. Tak. Mam nadzieję, że Super. odpowiedziałem na pytanie. Jak najbardziej odpowiedziałeś. No, chciałem tylko dopytać, czy uważasz, że może to jest w takim razie taki deck najbardziej, w którym no, różnice w wynikach daje ten skill pilota, że właśnie o tym świadczy to, co się zadziało, nazwijmy, po tej fali wróżkomanii, gdzie tyle osób po to sięgało i tak różne wyniki osiągały, że powiedzmy, no, czy Kuldota, czy Affinity, czy BG Glee, te różnice przy umiejętnościach graczy są po prostu mniejsze i potem w wynikach robią podobnie, jasne, że ci lepsi będą robić lepsze, ale przy wróżkach to jest dramatyczna różnica i właśnie tego byliśmy świadkami. Tak uważam. I wiem, że każdy chciałby mówić, że jego deck wymaga po prostu gigantycznej głowy, ale tak uważam. Ale jakby są za tym powody. To nie jest tak, że on jest sam w sobie dosyć trudny, ale on jest trudny w tym, że tu trzeba bardzo dobrze grać w Magic. Tak jak są talie typu Altartron, że trzeba bardzo dobrze grać Altartronem, to w tym deckiem tu nie ma nic trzeba po prostu grać bardzo dobrze w Magic. Jakby Javier Dominguez będzie zawsze grał wróżkami lepiej niż ja. Ale to jest według mnie feature, a nie bug. To jest po prostu pure Magic, atak, blok, combat, interakcja, zły skraj i tak dalej. Natomiast przez to, że power level jest tak niski tych kart, bo jest silny synergii, ale kart jest niski, to błędy cię bardziej karają i ten deck bardzo ciężko gra from behind, więc nie możesz sobie pozwolić na bycie from behind, albo stawiać się w takich sytuacjach, że tak naprawdę nie jesteś behind i tu się robią trochę więcej takich rzeczy, nie? Bo znowu, no jak strzubisz Ferry skrantkę, to nie wrócisz do gry, gdzie jesteś aktywnie behind. Więc to też warto zaznaczyć. I też powiem jeszcze jedną rzecz. Ten deck jest dobry, bo dobiera ekstra karty dzięki ninjom. Ale też zaznaczę, on dobiera nadal słabe karty z tych ninj. W sensie bez ninj to jest w ogóle gorszy deck niż limited. Te ninja sprawiają, że dobierasz więcej słabych kart i po prostu, nie wiem, półtorej słabej karty jest jak jedna dobra. Więc jakby ja muszę konektować tymi ninjami, żeby w ogóle grać na jakimś tam szanowanym power levelu. Nie? Więc jak oberwiesz raz ninją, to nic się nie stało. No to dobrałem extra Snare Master Sprite. Jakby od tego jeszcze nie przegrasz, spokojnie. Więc taki zrzut moich przemyśleń, ale też swoją drogą planuję napisać artykuł o trudności tego deku i jak go widzę. Okej, to właśnie on się tak trochę jak kula śnieżna rozpędza i te małe rzeczy, tak ci się wydaje, tutaj snapem ci wrócił coś, to on jest karty do tyłu, ja to zagram zaraz, nie, to jednak się okazuje, że tego czasu zaczyna brakować, liczba tych wróżek na stole rośnie, tych ninjów też, tych kart nagle cały czas jednak dobierasz więcej, to, że pozbywasz się czy snapów, czy lutujesz, to i tak jesteś do przodu. Skóra, proponuję przechodzić do gry w takim razie, odpalaj ligę, jestem ciekaw, kto dzisiaj będzie starał się nas snajpować. Tak jeszcze powiem, że może Nulify w sumie nawet i na ściany jest dobry i w sumie ja bym przemyślał, czy chciałbym dzisiaj grać ścianami na taką wersję wróżek. Let's go! Mamy pierwszego przeciwnika i to jest właśnie Ludrox, który zobaczymy, co wybrał. Gra i ścianami, gra Teraz tak. mono white'em. Kluczowe pytanie i jakby for real. Czy mogę po prostu poddać i przejść dalej? Bo to będzie po prostu przegrywanie przez 15 minut. Ja nie wiem, czy to jest warte czasu widzów. Nie, come on, nie będziemy tutaj poddywać gier. Myślę, że chcemy zobaczyć nawet taki niewygrywalny matchup i zobaczymy, co się wydarzy, czym tak naprawdę, bo Ludwik grał też szafką przez długi czas. Może tak naprawdę dzisiaj postanowił podejść do tego inaczej i spróbuje walczyć awką. Zobaczymy, czy tylko stream snajpuje, czy też ogląda streama.
ale no, nie wiem. Nie, Zobaczymy. myślę, że uczciwie Ludwik nas opuści, nie będzie podglądał nam ręki, Tak, i uczciwie snajpuje streamera, wiadomo. ale snajpuje to jak zawsze, to trzeba przyznać. To Mu ja się przy udało chyba okazji. po raz 5. lub 6. w ogóle. Ja też dodam parę tips and tricks, jak grać bardziej efficiently na modo, bo uważam, że dużo osób nie gra efficiently na modo i traci dużo czasu. Na przykład mój ulubiony przycisk to jest right click no possible play yield all i to znaczy, że kiedykolwiek nie masz legalnego zagrania, to po prostu tura się puści i to bardzo dużo zyskuje ci czasu. Po prostu bardzo dużo. Teraz zagram Snare Master Sprite'kę i dopóki tura nie wróci do mnie, to jest gituwa. I po prostu nie muszę jakby non-stop klikać yes, ok. I to zmniejsza szanse na misklik, ale głównie po prostu zyskuje mi czas. A ja nie potrzebuję blefować snapa na przykład. Nie snapa, tylko snapbacka, czy coś takiego. Więc cyk, cyk i już tura spuszczona, mogę ręce... Pardonsik. Muszę zareagować. Muszę powiedzieć no. Tylko Dobra. tak jak teraz widzą nasi widzowie, Island jest z tyłu, wróżka z przodu. Pozwól, że ja to odmienię, bo jednak musi być Island z przodu. Proszę bardzo, gramy Island z przodu. Dziękuję, to się docenia. I tym samym teraz możemy się skupić na grze, jak już mamy wreszcie landy z przodu i może teraz ten mecz będzie wygrywalny. No właśnie, jest tu parę linii, bo można wsadzić ninja, prawda? Wsadzić stworka, natomiast przeciwnik nie zagrał nic w turze pierwszej i jest to dla mnie bardzo, bardzo duży plus, więc ja spróbuję po prostu wykorzystać tę przewagę i nie pozwolić Ludroxowi po prostu wejść na stół. Więc, bo to jest mój sposób na wygranie i potem mogę tę spellstaterkę podnieść. Ja kontruję wszystko jak leci tak naprawdę, bo skoro nie zagrał jedynki, zakładam, że nie ma jedynki. To jest swoją drogą ciekawy kip. Zakładam, że teraz też nic nie zagra w takim razie. I tu jesteśmy w takiej sytuacji, że można wrzucić spellstaterkę. I tak też zrobię. Nie dobraliśmy landa, więc nie jestem w stanie wrzucić ninży i nadal trzymać spellstaterki, więc po prostu znowu zaatakuję i puszczę turę. Dzięki temu też, gdybym tak nie zrobił, to nie trzymałbym teraz spellstaterki za 3, więc gdyby on teraz zagrał Lead the Stampede po prostu, to bym po prostu rozłożył ręce. Więc ta spellstaterka była dosyć ważna. Czy tam X-Bane Guardiana. Nadal będę trzymał po prostu spellstaterkę. No i zaraz zacznę dobierać lądy, podnosić i raczej po prostu wygramy na gigantycznej AES-ie. No i niesamowite, przyznam, kurczę, tak jakbyś po prostu odczytywał grę, która już się trochę wydarzyła, ale no oczywiście nie zapeszając, jeszcze różne rzeczy mogą się tu wydarzyć. Na razie to wpuszczamy, bo jest nieźle. generalnie low impact. Wolę kontrolować dwójki i trójki. Nie chcę zużywać karty za 2 many, żeby kontrolować kartę za 1. Jako że i tak nie mamy dobrej alternatywy, to wrzucę tutaj z hakera. Wrzucę hakera, bo mogę dobrać ląda i wtedy trzymać spellstaterkę. Generalnie mana efficiency i setupowanie playów jest dobre. I teraz, dzięki temu, jak dobiorę ląda, no to właśnie mam świetną sytuację, klasak. No i trzeba się generalnie tym deckiem stawiać w takich spotach. Już jest na 9, więc tak naprawdę wiele rzeczy już może zresolwować, a ja go i tak dojadę po prostu zwykłym naporem. Tak. I znowu tipy na modo będę dawał. Ja proponuję auto-yieldować wszystko jak leci. No i tak. No ma zagwozdkę Ludwik. Radomierz pyta, czy była kipnięta 7. Chyba była Na jak? 7? Tak. Ja sprawdzę, ale może myślał, że to jest tak dobry matchup. 6 z 6. Z 6 na draw, więc 7. Dobra, cyk dla fanów. Nie ma co, dokładamy stworki do stołu. Modo mi się zawiesiło, ale już się odwiesiło. Ja zagrałem kontrę, którą wiedział, że mam na ręce. Teraz, jak myślicie, co zrobię? Zagadka. Najpierw atak wszystkim.
No i teraz generalnie mogę zrobić dużego ninja w spellstaterkę i nadal trzymać spellstaterkę, bo kluczem jest, żeby trzymać kontrę i teraz jest miejsce, żeby wsadzić tego droższego ninja. I tak jak tu to miało małe znaczenie, to warto na to patrzeć, bo trzymanie 2 many czy 1 many po prostu to jest kluczowe, kiedy deck operuje na łącznie 3. Jakby 2 many to jest 2 razy więcej niż 1. Okej, to jest oczywiste, ale jak macie 3 many na przykład i macie 2 czary za 2, to ich nie zagracie fizycznie, ale 2 plus 1 już tak. Więc trzeba tak manewrować tą maną, żeby zawsze móc zagrać jak najwięcej, bo my chcemy double spellować tak szybko jak możemy, wykorzystując to, że w tym formacie wszyscy single spellują przez pierwsze 3 tury. Dobra, jaki plan na sideboard? Bo ta gra rzeczywiście szybko się skończyła. Teraz Ludwik ma nadzieję, że on wrzuci dużo odpowiedzi na ciebie, jakieś scattershot archery. No, pytanie, co jeszcze? Jak ty będziesz kontrował jego plan? No generalnie Nullify wkładam, no bo Nullify wiadomo, counter creature spell. Szkoda, że 2 many, ale do przeżycia. Bind the Monster jest o tyle słaby, że przegrywa od Quirion Rangera. Natomiast możliwe, że i tak nie możemy sobie na to, jakby musimy to zrobić anyways. Na pewno wypada Dispel. Spell Pierce dużo nie łapie, ale łapie kluczowego Lead Stampeda. Jest argument, że jak on się kręci, to Leada nie skontruje, ale ja, żeby wygrać, to nie mogę dopuścić do tego, że on się tak kręci. Jakby jeśli on się odtapowuje z X-Bane Guardianem i z czymś i robi ruchy, to ja prawdopodobnie już przegrałem. Więc tego nie używam jako argumentu, że karta jest słaba. I wydaje mi się, że mogę po prostu przytnę chyba 2 of one mindy. Zostawię stworki wszystkie i hope for the best. A teraz właśnie, te wszystkie karty takie jak Annul, Hydroblast, trochę czerwonych kart, takich kluczowych w deku przecież Ludwik ma, tę, która generuje, no nazwijmy to nieskończony damage, czy Tuktuka, albo no aurę. Rozumiem, że to wszystko nie warte jest, nie wrzucamy takich rzeczy dla tych paru To kart. już jest dużo za późno, żeby się tym martwić. Ja muszę sprawić, że jego 2 i 3 nie rezolwują i ja go atakuję. Jak on już tam... Okej, Ludrox pytał o reset kompa. Czy może? No możesz, Hopation. No trzeba było nie stream snajpować, to byś się nie musiał pytać. Ale pyta się o reset kompa, w sensie, że co, że to chwilę czasu mu urwie? Tak, czy... tak, że mu 2 minutki zajmie, no. Okej, dobra. No więc generalnie to jest taka ręka na draw. No possible play Ildol. Że no on zagrywa coś w pierwszej albo nic. Właśnie, to jest w ogóle bardzo ważne i warto, bo to można w domu zrobić po prostu, zmapować sobie N potencjalnych otwarć przeciwnika i wtedy zobaczyć, czy ręka jest dobra. Więc on robi coś w pierwszej albo nic, ja w pierwszej sprite'ka, on w drugiej wall of tam coś tam i ja wtedy na przykład ninja, no ale on już jakby robi engine i ma walla w stole, no to jest słabe. No dobra, to może counter spell i skontrować kluczowy spell. No to może, ale zanim ja wtedy jakby tak naprawdę odbiję się od ziemi, to mi zajmie to 100 lat. Więc wydaje mi się, że ja muszę się zmuliganować do ręki, która na przykład posiada kartę snap, szczególnie na draw, bo na play to jest trochę inna rozmowa, na play da się gdzieś tam wycizować te gierki, jak widzieliście, turn 1 wrócha, T2 sprite'ka i do bazy, ale na draw spróbuję jednak zmulić się po snapa. No kurczę, no ciekawa decyzja. Ja byłem przekonany, że to jest taka ręka, pewny keep, że i counter spell, i wróżka, w razie czego zobaczymy, co on tam będzie zagrywał. To widzisz, no bo to dlatego też właśnie warto tutaj sobie porozmawiać. Myślę, że może to moje specyficzne podejście do wróżek to jest ten sekret. Już nie sekret ewidentnie. Natomiast ja generalnie bardzo mało operuję takimi heurystykami, typu no kontra i ninja i one drop to gituwa. No zależy czy gituwa. Na co? Czy jestem na draw? Kiedy jest moja tura druga? Czy ta kontra się wpasowuje? I tak dalej. Warto to sobie zmapować, bo ogólnikami niestety daleko nie zajedziemy. I to jest znowuż ręka, która nie ma tamtego snapa. Mogę zejść do 5. Natomiast ta ręka ma inny upside i to jest Seer w potencjalnie snapa
sprite'ka, która dokłada się do stołu i tak jak w tamtej ręce miałem też jedynka w Counterspella, to różnica jest znacznie większa, bo tu jest Seer jako jedynka w stworo Counterspella, pozwalający mi potencjalnie w trzeciej zrobić ninja podniosę, więc to już kipnę i odłożę sobie stworka naziemnego. Ten deck Dobra. generalnie, on nie mulliganuje za dobrze, bo może już wspominałem, ma bardzo słabe card quality, ale co z tego, że nie lubi, jak czasem po prostu trzeba. Nie sztuką jest kipnąć 7 i przegrać. A zdarzało mi się wczoraj wygrać nawet i z 5 kart, na przykład na zawodnika Prospero. Więc czasem po prostu trzeba, bo trzeba. Tutaj Franek komentuje, że to jest właśnie GMP tłumaczy, że nie każdą rękę typu Lance and Spell to keep odcinek drugi, czyli rozumiem, że było to już omawiane, no cenna lekcja. Off One Mind, mało przydatny. Tu bym chciał znaleźć kartę Snap. Dzięki temu mogę nadrobić trochę tempo. I tu widzę Land Spell Starter i znowu dwójka przeciwnika zresolwuje i dużym problemem jest, czekaj, i wtedy ja trzymam Counter Spella na trójkę i Spell Starterkę na wszystko niżej. Wydaje mi się, kurde, to jest ciężki spot. A słuchaj, skoro czy mógłbyś przesunąć to właśnie do góry na pole przeciwnika? Oczywiście, to, oczywiście. O, dobra, tak, nie przecina nam wtedy. Oczywiście, nie ma problemu. Dla fanów wszystko. Dobra. To jest dosyć ciężki spot, bo to nie zawiera kart kluczowych. Kartą kluczową dla mnie w tym momencie jest Ninja Spell Starterka i Snap. To są karty kluczowe. Nie zawiera tego. Niemniej to może być ręka, która wyciąga mnie z jego drawu, który nie jest świetny. I możliwe, że muszę po prostu zaakceptować taki line-up. Czyli ten draw jest git, na jego range słabe, średnie, ok drawy. Trzeci land jest ok, bo możliwe, że będę miał lukę, żeby wcisnąć Blind Barrowa i sobie dobrać dwie z Off One Minda. Więc ja w tej sytuacji, czy kolejność ma znaczenie? Kolejność nie ma tu znaczenia, więc zrobimy sobie po prostu top. I ten Fairy Seer zdeterminuje absolutnie całą grę. Absolutnie całą. Bo przeciwnik dobrał 3. Dlaczego? Bo ten deck zyskuje tę kluczową przewagę w pierwszych 2, 3, 4 turach. A ja teraz setupowałem z krajem pierwsze 3-4 tury. Taki turn one Fairy Seer, źle jakby oceniony, źle zagrany, to jest generalnie GG. Jakby nieironicznie. Warto to nie jest tak low punishment jak Preordain. A z Preordaina coś tam se poszmącę, coś se dobiorę i będzie git. To nie jest tego typu efekt. Transmutujemy sobie Drift of Phantasms, dobrze. Agzebane. I przeciwnik teraz prawdopodobnie puści turę, chyba nie zaatakuje w Intrudera. Ok. No to teraz sobie wrzucimy Intrudera i mamy sytuację, w której, i to jest bardzo fajna sytuacja, mogę zrobić land, jeden umysł, jedna głowa i zaatakować obydwoma. I teraz, jeśli Ludrox zagra Agzebane i wejdzie w Counterspella, to faktycznie może wygramy tę grę na plecach presji podpartej spellstaterkami. Jak ktoś wam powie, że to jest niewygrywalny matchup, to nieprawdę mówi. To jest ok. No, przyznam, że niesamowicie się to ułożyło, więc ten Archer oczywiście teraz może nawet bardziej Ludwikowi zależało, żeby jego przemycić, no ale no dobrze, dobra. Generalnie zgadzam się, ale jakby według mnie ja przegrywałem, znaczy i tak jest fatalnie wobec jednego lub drugiego. Tak uważam. Teraz sobie możemy zrobić atak dla fanów. Bo może się bać na przykład tego mutagenika. Okej, nie boi się. No to niech się nie boi. Cyk. Nie było go wczoraj w centrum, więc nie wie, że grałeś, ale też nie wie, że mówiłeś, że nie będziesz grał dzisiaj mutagenikami. Snap na górę. I znowu dogrywamy jedną wróżkę, bo to też bez przesady, jak zabijemy jedną.
Świat się nie kończy. Teraz przepycha wszystko przez spell staterki. No i bywa, dlatego to jest średni matchup. Co prawda, gdyby nie Scattershot i grałby w te normalne karty, to byłoby mu bardzo źle. Ale. Myślę, że teraz nasz play to będzie bouncnięcie Scattershota i po prostu gdzieś tam granie wokół tego, żeby on miał duże lub małe pokłady gazu. No, trzeba było najpierw zaatakować. Ale i zgód. O Boże, nienawidzę modo. To się wcześniej podświetlało, żeby odtapować, a teraz jest takie wyszarzone. W sensie, aha, że to się nie, no okej, że misnąłeś odtapowanie, o kurczę. Bo wcześniej jakby się podświetlały te lądy do No. odtapowania, a teraz nie. No i no. To też no cóż. rzeczy, które nie zdarzają się pewnie w realu, modo robi takie psikusy. Kto Jest good. nie misnął, niech pierwszy... Przegrać na draw, to jak wygrać. Kontrujemy to. Zobaczymy, co przeciwnik jest w stanie zrobić. No ma. Yes. Nie wiem, ja nie pamiętam, jak tam idzie ta nitka. Co se może znaleźć Sentinela. A Creature with Defender. Tam nie ma payoffa chyba, nie? La. Czy on się znajduje właśnie Drift of Phantasm, czy nie? Czy to... Kolejnego Sentinela se znalazł. Okej. Albo jeszcze szybciej manę Dobrze. robić może. Jest good. Zobaczymy, co tam ma. I spróbujemy ukraść grę na play. Znowu, no to jest wygrywalny matchup, bo znowu właśnie tutaj kontra, tu coś. Szczególnie na play. To jest siła tego deku. Jakby jeden z gorszych matchupów jest jakby totalnie wygrywalny. Sprawdźmy wincon. Oki. Tutaj na potrzebę czasu nie będziemy kazać mu klikać. Tak to pewnie poszedł zrobić sobie herbatę. No, I czas na play, to też zasób. na play nie zmieniamy nic. Po co wrzucał? Tak. Dla fanów pewnie. Może by więcej many mu się szybciej robiło. No dobra, ale jest 1-1 pograne. Ta pierwsza gra naprawdę solidna, więc pokazuje, że można wygrać ten matchup. Nie poddajemy, zwłaszcza na ważnych turniejach. Chyba nie ma sensu poddawać. Chyba że potem jeszcze nam powiesz, kiedy skóra poddaje gry o coś, takie turniejowe. Kurde, to jest ciekawe, bo gdyby tu była jedynka. Ale. Land, coś. Bo ta spellstaterka nie kontruje tu dropa i to jest generalnie giga annoying. I nie mam setupu, żeby kontrowała tu dropa. Jeśli ja te dwa puszczę turę i zagram counterspella w dwójkę, tak, albo kontruję dwójkę counterspellem, albo ją wpuszczam i na przykład snapuję i robię spell stater. Jak robię untap, podniosę stater. Chwila. Kurde. Ta ręka ma tak dużo. Ma tak dużo. Chyba muszę to kipnąć. No nie, bo to nie snapuję chłopka i kontruję cokolwiek, bo to mnie nigdzie nie prowadzi jeszcze. No dobra, kipnę to. Dobra, jest okej. Nie, no, rozumiem, że nawet taki scenariusz właśnie, gdzie w pierwszej pojawia się czy ten Scattershot Archer, czy jakiś Jaspera Sentinel, to właśnie masz plan na to snap i potem kontra. Tak? Dobrze zrozumiałem, W sensie, że tutaj... chodzi o to, że jak ja zrobię drugi land pass i przeciwnik zagra tu dropa, to albo kontruję tego tu dropa i ta jedynka zostaje, albo robię snap counter w tu dropa, ale wtedy nie mam stwora. Jakby ja nic nie akompliszuję. To nie jest kontrolne. No tak, okej. A on też może nie grać bezczelnie w moją spellsaterkę później. Więc
Jakby nie miał jedynki, no to jest w ogóle bęgerek. No i ma Jasperskiego. No i to jest dokładnie ten spot, tak? Ja puszczam, trzymam spellstaterkę, on nigdy nie zagrywa jedynki tutaj, tylko dwójkę, więc ja wtedy muszę bounce'nąć jedynkę, co jest mana słabe. Generalnie, no nie, może to był jednak mulligan. Po prostu chodzi o to, że karty są dobre, ale to nie ma znaczenia, bo się playe nie line-upują. No ale zobaczymy, może coś tam się wyszmąci. Bo to warto zaznaczyć, że to nie jest control deck. Jakby siła to jest to, że mam stwory podparte kontrami, a nie kontry podparte stworami. Takie złote zdanie tutaj zostawię. Natomiast przeciwnik tutaj zastanawia się nad zagraniem Magic. Jest jeszcze kolejna kwestia. Załóżmy, że gra jedynkę. Jak gra jedynkę, to wtedy mogę zrobić spell stater, untap, snap, I guess. No to też jest ok. A czemu nie snapa już wcześniej jakoś, żeby właśnie spowodować, by chciał zagrać tę Jasperę teraz? Bo miałby już ją w ręce. Ale wtedy on wie, że jej nie ma. W sensie ja daję jemu perfekcyjną informację, jak rozegrać tę turę. A tak to on nie wie, co może go czekać, powiedzmy. W sensie on musi operować na range'u kart, które mam, a nie na open information face up tak naprawdę. Bo no tak. To głównie o to chodzi. Jakbym grał na żywo, to jeszcze trochę jest inna bajka, bo tam można gdzieś tam psychologicznie może gdzieś tam przyszmącić, tak, gdzieś tam wprowadzić w play. Ale tutaj no wymyślił. Two drop. I teraz tak. Jakbym zrobił snap, counter spell, land go, to stater łapie sentinela, ale jak zagrywa trójkę, to jestem mega unhappy. Jeśli ja to wpuszczę i zrobię snap, spell stater, hacker, to trzymam i counter spella i spell staterkę. I tak chyba muszę zrobić, niestety. Tak, ten Winding Way jeszcze aż tak nas bardzo nie boli. No, nawet jak tam dużo rzeczy trafi, Dobrał to 3. pozwoli ci iść z tym swoim scenariuszem i chyba rzeczywiście staterka, haker, to jest już jakaś presja. I teraz zrobimy sobie tak. Przeciwnik i tak się musi clean-upować, więc nice. Dobrał 3, żeby zdiskardować 2. Dokładnie. Zobaczymy, które z tych kart. Wiemy, że ma Jasperę w ręce i znamy jeszcze 3 inne karty. Znamy 4 z 9. Zrzucił Quiriona, zrzucił kolejny Winding Way i Secret Door. Ok. Dogrywamy sobie landa. I tutaj robimy Shuruburu, Ninja w spell staterkę. I znowu, nie dajcie się zwieść. To jest ok pozycja, ale nie wariujmy. Bo jeśli przeciwnik zrobi double spell, wystarczy, że zrobi Archer Overgrown Battlement. I to jest problem. To jest dosłownie problem. Jakby. Natomiast Quirion. No Quirion jest ok. I mam za mało przepustowości, żeby kontrolować Quiriona. Muszę kontrolować czary ważne. Ale dzięki temu, że tak zagrał, to zagra jeden czar. I to jest. Aha, i to jest tylko Jaspera Sentinel. Bez Archera. Jezu, ale hejterskie to jest. No właśnie. I my wiemy, że on ma tego Archera na ręku, bo Tak. wiemy, że ma, no właśnie. No, trudno, no musi być, no, a Archer jest lepszy. A i tak go zagrywa. To akurat dziwne. Mógł po prostu wypuścić turę dla fana i tyle. Po co mi dać play? No ale okej. No to tutaj straight up, atak za 2. Zobaczymy, co się stanie. Ciumps. Oki. Witradę. Jako, że i tak nic więcej ta ręka nie robi, to dogrywam sobie wróżeczkę i puszczam turę z counterspellem.
Quirion. Okej. Battlement. No i co teraz? No Battlement skontruję, bo mi blokuje stwory na ziemi long-termowo. Dziwny. No Chociaż tutaj oczywiście trzeba pamiętać, prawda, że te zatapowane stwory to nie są tak do końca zatapowane. tak. Ale ja i tak zrobię Suicide Attack obydwoma. O, chyba że Snare Masterka, która tapuje, to też nie jest winning play. Szczególnie, że jest Quirion. Więc ja po prostu robię atak obydwoma, wrzucam ninja. Bo znowu, coś muszę robić. Jakby ja nic nie robię. Jak puszczę turę, to on i tak ewidentnie slamuje po prostu czary Magic. Więc to mi nic nie da. Cyk, dobierzemy sobie kartę. No jest to... Aha. Ale chyba dam mu jedną turę luki i zagram 2 stworki. Wydaje mi się. No bo to kontruje 1. Kluczowe 1 są w stole. Ja dogram sobie 2 stworki. A jakie karty byś chciał teraz zobaczyć? Czy takie właśnie of one mind, żeby zacząć dobierać jeszcze więcej, czy snapa? No Czego najlepiej teraz życzysz? jedno into drugie. Jedno i To byłoby drugie. najfajniej. No ale jest to słaba pozycja generalnie. No to jest dosyć hejterska sytuacja. Trzeba to powiedzieć. No, stół O, ścian rośnie niestety, ale jest proszę. Hold up. Troszkę, Hold up. jest drugi of one mind, jest Green Barrow, no snapa No nie ma. dobra. No to... Przydałyby się te mutageniki teraz nawet, ale... Przydały. Ja chyba tutaj zrobię atak. Tak, atak wszystkim. On blokuje ninja, 2 blokuje 1, intruder mało wnosi. Więc ja chyba wolę zrobić Fairy Seer Hold Up Sprite. I skontrować dowolny jakiś tam semi-payoff, który on może wrzucić. Miscreant Counterspell, oczywiście top z Miscreantką na górze, żeby z 1 dobrać drugie. I puszczamy turę. To nie jest jeszcze przegrana gra, natomiast no, zależy, co jest w tych ostatnich 3 kartach. Okej. No może teraz już wygenerować bardzo dużo many. My mamy Tak. jedną kontrę. Zgadza się. Więc Zgadza się. Wszystko mówisz poprawnie. rozumiem, że będzie bardzo to kluczowa decyzja, co będzie należało skontrować. Czy dalsze dobieranie kart byś kontrował? Znaczy, Jeszcze raz, Winding Way? że card draw, tak, myślę, Winding że... Way, lead the Stampede. Tak, muszę. To jest spot po prostu, gdzie kontruje coś, co daje mu najmniejszą szansę, żeby robić zbyt dużo ruchów. Ale gdyby istniał świat, w którym on teraz skipuje turę, to wygrałem. Ale nie ma takiego świata, więc hope for the best. No i mamy Winding Way, my robimy pu. Auto yield jest włączony, więc już możemy zamknąć oczy. To jakie 2 karty mu zostały jeszcze? Niebieska. Transmute. Okay. Czyli pewnie Polite Stampede, czy nie? Coś innego. Tak, Lead the Stampede, zgadza się. Tak. No cóż. Trochę też grałem tych gier na Ludwika, jego ściany. Umie nimi grać. Zrobił ostatnio w challenge'u 6-0. Doszedł do top 8. Też już ma trochę pucharków. No i co? No, szykował się, żeby tutaj cię zesnajpować, ale trzeba powiedzieć uczciwie, że Ludwik właśnie zawsze snajpuje ścianami, czy ktoś gra Giant Pestilence, czy innymi buildami. Ludwik bierze Oj, hold up. Puścił turę. Puścił turę. Hold up, czatersi. Hold up. No ja robię atak, robię wsówkę wszystkim. I to jest kolejny też taka kwestia, że ja rozumiem, że Jaspera mi zjada stworka co turę, ale
No okej. It's good, no tak czasem bywa. No, przeciwnik ma kill target creature every turn. No, do be like this. No, bloki przeciwniku. No dobra, tutaj Burek mówi, że mu się skończyła mana. Może rzeczywiście tam tej many w sumie tak dużo nie było, no i po prostu się skończyła. I robi tak, tu blok. I teraz tak, są dwie linie. Pierwsza to jest wziąć 3 damage'a w przeciwnika, uratować Brain Barrowem Sentinela, wróżkę. I druga, zagrać ninja. Generalnie uratowanie spellsaterki nic nie zmienia, bo ona i tak będzie zawsze blokowana. Więc ja sobie zninjuję miskrętkę. U Fairy Count nie ma znaczenia, bo mam counterspella. A dobieram kartę i mam redraw tutaj i nawet dobrałem sobie landzika, więc mogę sobie od razu nawet zrobić redraw. No i puszczamy turę. Przeciwnik na 12. Ciągle dużo życia. Oczywiście Generosenta musimy skontrować. Już jest dwa stwory z Richem. To już będziemy się za bardzo odbijać. Więc spot jest podobny. No ale no tak jest. To jest powód, dla którego to jest zły matchup. Czy poza tym endem znamy jakąś kartę Ludwika? Ma 4 w tym momencie na ręku? Nie znamy. Chyba Landa, jednego ma Landa, bo cofnął. Okay. Przeciwnik puszcza turę. Widzi tego counterspella i to by też znaczyło, że co? Że nie ma nic innego takiego dobrego. Widzi counterspella, bo Twitcha nie zamknł. Dobra decyzja. Nie no, 2 odtapowane Islandy to wiesz, najbardziej przerażający widok w grze Magic. No dobra, zakładam, że nie gra Breath Weaponem, więc mogę sobie... A czyż nie, to mogę przytrzymać i w kombacie. It's good. Oj. Dobrze. To teraz tak. Mogę śmiało zrobić atak all i intruderem uratować jednego stworka. Wiadomo, ataki tymi ninjami to już trochę nic nie wnoszą, ale szybciej mi jest kliknąć atak all niż nie. Tak, 3 damage'a do 9. Tych blokerów trochę, ale to cały czas właśnie 3 damage'a wbijamy, to jeszcze 3 takie tury. No więc jakby, no znowu, ale tak jak widać, trzeba grać generalnie tight, patrzeć na to, co się dzieje, czasem podjąć ryzyko pod sytuację, która może mieć miejsce i czasem da się wyszmącić jakieś gierki. Tu trzymam znowu 4 many akurat, double hacker na górze, więc oczywiście zostawiam obydwu. Kolejność dużego znaczenia nie powinna mieć, bo i tak się raczej wypstrykam z kart, ale pozwolę sobie dla zasady zostawić tańszego u góry, chociaż nie, właśnie nie, droższego u góry, bo będę miał turę, żeby wykorzystać więcej many raczej. Graj przeciwniku. Także po naszej stronie top. Na ręku 2 dobre kontry. Tutaj właśnie ten Nullify na ściany. No, pasuje. Dobra, skóra, wierzę w ciebie. Dziękuję. No, nie jest łatwo, ale człowiek się skupi, człowiek gdzieś tam coś tam... No to jest taki deczek, no. Ja generalnie mam bardzo wiele gier, że jakbym mógł abstrakcyjnie tę grę wyciągnąć, to na przykład bym ją wygrał on a good day i przegrał on a bad day, nie? Albo ktoś by inny ją przegrał, mimo że ja ją wygrałem. Albo jeszcze i właśnie tak jak mówię, no, bo ja ją przegrałem, ale czuję, że inny dzień, albo ktoś lepszy ode mnie by ją wygrał. Bo to są właśnie te pojedyncze... Fairy Seer to jest po prostu taki ciężki hopation, listę. A ja może wyślę fanom na jakiegoś Moxfieldika może. Właśnie, tutaj Dawta spytał listę, to jak mi wyślesz, to gdzieś tam pod film wrzucimy, zaprosimy też na Discorda, no i na Patreona, tam to nawet można więcej niż listę dostać. No, na Patreona zapraszam serdecznie. Tylko muszę tutaj jeszcze zmienić parę rzeczy, bo nie mam aktualnej. Burek pisze, że wychodzi mu brak 3 obrażeń, więc trzeba liczyć na tego snapa stopa. Move to sideboard, add one. Puszcza turę. Okej. No to tak. Czy coś się zmieniło? Nie. W takim razie, go to combat. Atak al. Pup.
Pytanie dla znajomego od Burka. Grasz mono U, przeciwnik zagrywa ten one desert, ten two desert. Co robisz? Wygrywam tę grę. Dobra, wróćmy do gry. Blok. Tak. Blokuje Fermiskrandka, więc podrzucę tego, to nic z tego nie będę miał. Więc sobie zninjujemy w takim razie Serka. Multi-ninjutsu nic tu nie robi. Dobieram teraz z czuba ninja, mam 4 many up, nic nie robię, trzymam 2 kontry. Pass the turn. A deklistę, kurde, 2 rzeczy na raz, 8 rzeczy na raz. Na spokojnie, deklista będzie. Cyk. Wysłana? Już. Jest do mnie, czyli ja wrzucę na nasz czat. No i teraz przeciwnik. Szmonconko. Galvanik Alchemist. To jest to, co się skręca. No więc teraz tak. Przeciwnik ma 3 karty na ręce. Infinite Many nic nie robi na stole. Kontry są raczej za bardzo wartościowe, że mnie wysprzęglił na alchemistę chyba. Bo jest na 4, tak? Mhm. Many ma bardzo dużo, ja to wpuszczę i poczekam na payoffy. Bo raczej on się nie na manie zdławi. No, oczywiście auto-yieldujemy untap, no bo znowu po co mamy tracić na to czas. Niech tam się przeciwnik kręci. Ripping jest w grobie. Chyba, że gra się wiele, ale chyba gra się 1. Z tego co... Chyba 1, tak. I raz, 2, 3, 4. I mamy tylko jednego stwora z Reachem. My mamy raz, 2, 3. Tylko 3 damage'a w powietrzu, więc to jeszcze nie jest win w tej turze. Natomiast jeśli on teraz się wysprzęgli z gazu, no to my potem robimy jakieś tam ruchy, nie? Ruchy w ruchy. Natomiast Generous End. On jest na tyle problematyczny, że raczej zje Nullify'a. Tak, bo to nie tylko bloker z Reachem, ale także food token i 3 dodatkowego HP. Blokuje i zjada, jakby tracę stwory, a mogę nie dojechać. Znowu jakby nie... Dobra, Nullify leci. Tak zwany Essence Scatter. W tej sytuacji nie chciałbym mieć karty Lose Focus. Pozdrawiam. I 2 karty na ręku. Jedną Z czego możemy ląd? jeszcze skontrować. Jedną to no. Kolejny Generous End. No, ta sama logika. Po prostu musimy. Jak ma 3 bangery, no to ma 3 bangery i zwyciężył grę Magic. Jak puści turę, puścił turę. Ladies und Gentlemen. Najpierw sereczek. Co by... I let's go! O proszę! No, Let's to go! gratulacje. Pierwszy mecz i to w dodatku na takiego największego bossa Pauper Dojo, po prostu Ludroxa, pogromcę naszych gości. Powiem tak. Szacun. Nie bez powodu. Nie bez powodu. Jest tutaj puchar. Dobrze. Jest i gratulacje od czatu. No naprawdę skóra, bardzo ładne gry. Myślę, że widzom się podobało. Ludwik zaraz pewnie do nas wróci na czat. Też pogadamy, jak to z jego strony wyglądało. I Brawo. jakby nie wiem. I znowu pytanie, nie wiem czy z waszej perspektywy też, ale jakby to nie były gry typu to ninja, ściana, kontr, wygrałem, tylko jakby tu trzeba było coś tam poszmącić. Więc D i NG. High good luck. Dla przeciwnika. No i to jest ręka typu paździerz. Nic nie robi. A nic nie robi, bo ninja nic nie robi, bo nie ma stworków. Offhand Mine nic nie robi, bo nie ma stworków. Więc to jest ręka typu cap. Jest stworek. Jest w drugiej hacker z dispelem. Jest snap. Teraz pytanie jest, co się odkłada.
My jesteśmy No. na draft. Ludroxie, to był żart, mogłeś go nie zrozumieć. Tu nie chodziło o to, że to jest trudny matchup tak naprawdę, ale wybaczamy. Nie, no to jest trudny matchup, tylko no, dla wróżek. No, taki podwójny żart. Odłożę tego off one minda, bo kartę trochę sobie wygeneruję z hakera. Nie mam wróżki, a jestem na draw, więc snap ma kapkę więcej wartości, żeby gdzieś tam grać from behind. No i niefortunnie zostawiłem snapa w ręce. No play yield all, co by nie musieć klikać. No i gramy mój ulubiony matchup. Mamy kuldotę. No i super, dobra. Też myślę, wiele osób chciałoby zobaczyć taką grę, jak tutaj wróżki sobie radzą. No i proszę. Będzie blok, zdejmujemy małpę. Robimy you don't damage. Oj! Nie zagrał landa. Nie zagrał landa. To ja se wezmę jeden dla fana. O proszę, czyli nie chcemy, żeby dobierał karty, tak? To Tak. tutaj Znaczy- większe ma znaczenie to, żeby nie dobrał drugiego landa. Generalnie to jest gra na zasoby, nie na HP. HP nie ma znaczenia. Generalnie te gry się tak będą playoutować. I znowu, jakby ja dodam o tym artykuł konkretnie o tym matchupie, bo on jest według mnie najtrudniejszy. Normalnym playoutem tego matchupu jest to, że ja powoli schodzę na HP, bo są agresywniejsi, ale powoli zyskuję na kartach. I w którymś momencie będzie ta krzywa się przegnie i ja powiedzmy na tych 2, 3, 4, 5, 6 życia, nieważne, zacznę wychodzić naprzód, bo mam więcej kart. To jest ok, że spadnę o 1, czy 2, czy 3, czy 4 HP, bo nie o to się ta gra rozegra. Teraz się zastanawiam, bo jest ten snap, mogę snapować Tomb Raidera, mogę też nic nie robić ze snapem, ale tego snapa i tak nie skonwertuję chyba w nic lepszego, bo chodzi o to, że mogę w tej turze zrobić atak intruderem, hacker, hold up intruder, mogę też zrobić po prostu pas i mieć spellstaterkę. Kurde, wyścig właśnie pod tytułem, że już się pojawia ninja, no, jedna mana właśnie na intrudera i no, dla niego też trudna decyzja, czy dalej atakować wszystkim. Powiem tak, w takiej sytuacji, bo my czujemy, że jesteśmy ahead, więc pytanie jest, co się może stać, żebyśmy nie byli ahead. Jeśli ja zrobię atak hold up intruder, a przeciwnik zrobi no to kuldota w clockworka, odsłonię kartę, to już się ta gra robi pod górkę, a nie jest pod górkę. A haker generuje CA tylko na pierwszym ataku, ja się nie boję, że uderzę pierwszy raz. Więc w myśl tego wszystkiego, a i swoją drogą, to jest taka moja polecajka osobista, warto się czasem zastanowić, jak się gra w grę Magic. I nie grać impulsywnie. Czasem może wniosek będzie ten sam, co ten impulsywny, ale warto się zastanowić. A tutaj taki jeszcze pomysł Tomasza, myśliwca. A gdybyś snapował małpę i ją skontrował potem właśnie z perstaterką, a przez to Tomb Raider się stanie 1-2, bo nie będzie artefaktu. Poczekaj, to ja znajdę ścieżkę po drodze. Snap w Clockworka i wtedy linia z hakerem, bo to wyłącza ten naddraw, którego się bałem. Oj, to mi się podoba. Spotkaliśmy się po środku, panie i panowie. Dzięki Tomasz, proszę bardzo, jest wkład. To jest fajny play, ten mi się podoba. I dlatego, zobaczcie, tu mieliśmy bardzo dużo linii dostępnych. I ta gra mogła pójść, w sensie, no to była kluczowa decyzja. I według mnie ten play mi się, zagrałem go, ten mi się najbardziej podoba. Tu wchodzi to, ale w tym momencie to już jakby wywalone, bo to jest w ogóle, okej, bo chcę do bloku, no to whatever. No Brian Barrow nie zagra dash damage'a, no blocks. Ja mogę sobie dograć landzika, zaatakować obydwoma.
Jak on straci małpę teraz, to jest git, bo nie ma artefaktu. To traci, znowu, cały czas z tyłu głowy mamy ten sam play, czyli cool dota. Trzeba cały czas myśleć o worst case'ie. Przeciwnik traci zasób, odsłania Mountaina, no jakby i tak by odsłonił Mountaina, więc to jakby spokojnie. Pierwszą jedynkę wpuszczamy, bo to jest jedyna wróżka, więc jakbym zagrał to, on mi zabija spellstaterkę i jest zadowolony, a ja nie chcę, żeby był zadowolony. Za 2, no za 2. Zyskał artefakt, zyskał też cel pod kuldotem, no ale my jesteśmy przygotowani, mamy spellstaterkę, zaraz będzie i to, i dispel. Zobaczymy, co nam dojdzie. Jest i snap. Jak może wiecie, jeśli śledzicie mój content, jest to absolutnie fatalny draw. No i teraz, bounceowanie, jest tak słaba karta. No mogę się wytradować. Dobra, zrobimy tak. Mogłem zagrać landa jeszcze uprzednio, to też interka z mojej strony. Atak, on zblokuje hakera, ja sobie zesnapuję hakera. Ale podoba mi się, że czat jest aktywny. Bardzo widzę, aktywnie uczestniczy tutaj w wymyślaniu playów. To jest fajne. Waldek też właśnie podpowiadał ten snap, ale no on idzie, rozumiem, jakimś, żeby nas zabić, znaczy zabić tego hakera, my mamy dispela, nie baliśmy się tej odpowiedzi. I teraz tak, ja wiem, że mam jeszcze land drop. To jest bardzo ważne, bo przypomnę, czego się boimy? Kuldoty. Więc, ale spellstaterka nadal gdzieś tam się szmąci, więc możemy śmiało zrobić switch, dobrać. Dograć landa, puścić turę. Znowu, gra na zasoby. W tym przypadku jeszcze nawet na HP, ale generalnie na zasoby. Przecież ma 5 kart na ręce, my 3. Atak za 2 to nie jest w ogóle problem. No, cieszę się, czat, że jesteście tutaj zaangażowani. Chain Lightning, nie ma problemu. Karta za kartę. I znowu, spokojnie, spokojnie. Pleje karty za karty to jest perfekcyjny scenariusz dla nas. Atak za 1. A tutaj właśnie jakiś taki plan podwójnego bloku. No bo mamy 4 many. To jest trochę awkward. Bo albo trzymamy double kontrę, albo robimy ninja z kontrą. Ale jeśli zrobimy atak intruderem, no blocks, ninja, removal, no to musimy, jeśli chcemy go obronić, to otwieramy okno przeciwnikowi. Ciekawe. Ja chyba zrobię no attack pass w tej turze jeszcze. Okej. Bo mi się nie spina mana po prostu. Play pattern mi się nie spina. Tak. Teraz No dwójeczka proste. jest zagrywana. To jest bardzo irytująca dwójeczka, więc to od razu zjada counterspella. Jak zrobi atak za 2, to my bierzemy ten atak. Again. Trudno. Według mnie to jest jeszcze za wcześnie. I czy jest Ale wyczute, Boże. No dobrze. I to co, trzeba powiedzieć, tak brzmi jak intuicja po prostu, ale nie, no to jest ty podejmujesz decyzję na podstawie właśnie no, pewnego prawdopodobieństwa, tego czego się boisz. 2 damage'e nie bolą tak jak właśnie Kuldota, 3 gobliny więcej. No i kluczowo land naturę. Śmiało grajcie land naturę, bo jak dojdzie, nie wiem, off one mind na przykład dojdzie z góry, chcemy móc go grać normalnie i bo to znowu gra na zasoby i zgód. Natomiast znowu, proste pytanie trzeba sobie zadać. Od czego przegrywam, jeśli jestem ahead? Tyle. Skóra ma tak ograny matchup. Zagrałem na Kuldotę, nie wiem, 6 razy, 7 może. Przypomnę, że ja gram w ten format bardzo krótko. Bardzo intensywnie, ale bardzo krótko. No to cóż, tutaj będzie oczywiście atak dla fanów. Dlaczego? No bo znowu, intruderek jest superancki. Ja po prostu robię na gigantycznej AES-ie intruder. Remowalu się nie boję, mam tak dużo kart, że zabijamy oczywiście Tomb Raidera, bo ma większy ceiling, no i wygrywamy grę Magic. Fajnie. GG.
Dobrze, brawo. Cogwork, Hydro i Dispel już niektórzy wysajdowują. Jest to błąd. My wsajdowujemy Dispela. Oczywiście Bind the Monster nie wkładamy, Nullify nie wkładamy Annuli na ich kart adwenty. Synthesizery czy Tak. te małpy, nie ma sensu. Nie wkładamy. Natomiast możemy wyciąć od razu, iść do kolumny 2 mana. To akurat najwygodniejsze. Cyk. Ja też przytnę Snare Masterki. I jedna karta dla fana. I to będzie jeden off One Mind. I submit. Okej, czyli nie wyrzucamy spell pierce'ów, mimo że on ma dużo kreatur, to jednak to jest też kontra na większość speli. On rzadko kiedy będzie miał dopłacić 2, tak? Spell pierce jest dobry. Tak, tak. No to jest kontra na removal. W sensie to, bo te dużo kluczowych tych tur będzie się rozgrywało early, więc to jest ręka tak zwana kupa srańca. Jest to mulligan, widzowie. Czy nie ma 4 instantów w deku? No jeśli zapomnisz, że gra bolty, galwaniki i pyroblasty, to tak. W mainie jest 8 i jednak jest pyro. I potencjalne elektrikery, bo tam nie wiadomo nigdy, co tam grają. To jest taka ręka, że gdyby to było 7, to bym zmulił, ale to jest 6, więc skipnę. I odłożę mi skrantkę. Kipuję lądy, bo chcę robić landdropy. Ten Off One Mind pewnie będzie trzymana spelem. Miskrantka nic nie robi, ona nie blokuje zbyt dobrze. Double bottom lądów. Nie mam synergii z wróżkami. Dalej Miskrantka jest po prostu kiepska tam. A tak, oczywiście no blocks. No jak przeciwnik zagra kuldotę, nie zagrał. O, super Miskrantka. Teraz jest kluczowe pytanie. Czy atak, czy blok? Na pewno nie nic, więc trzeba już zdecydować teraz. I wydaje mi się, że to jest block angle. Bo my teraz, powiedzmy, bierzemy na klatę to jeden z tego clockworka, counterspellujemy coś, blokujemy z Seerem, te 3 robimy Seer plus Miscreant i to jakoś tam gdzieś się spina, głowa nad wodą, potem jakiś może off one mindzik wiedzie, tradujemy zasoby, kontrujemy kluczową kartę, jak ma wiadomo, removal to trudno, ten pyroblasta. Natomiast to jest ręka, która raczej przegrywa. Bushwhacker z czuba. Bushwhacker po prostu, pasuje mi to. Przeciwnik ma tylko 2 karty. Nie wiem, czy ty widziałeś, on musiał mulliganować, tak? Nie grał w pełnej. Sprawdźmy. Ja z 6, on z 6. Okej. Ja w tej sytuacji zagram Miskrantkę i ta Miskrantka mówi destroy target Bushwhacker. I prawdopodobnie ta tura to będzie coś w stylu counter spell, to se wpuszczę. To będzie counter spell w coś, najlepiej za 1-2 many, tap out na off one minda. Żeby nie chcieć kontrować małpy, w sensie... Bo ja mam 6 stworów typu intruder, który po prostu clean ją zjedzą. Więc o to się tak nie martwię. Okay. Puszczę turę z powrotem. Jak będziemy robić pass the turn parę razy, to po prostu wezmę na klatę z 2-3 damage'a. Znowu, ta gra nie jest o damage. Używam counter spella, bo jest tym droższym spellem, a Hydra kontruje wszyściutko, ale jest za 1. Znowu, ja wiem, że się utarło w społeczności pauperowej, że value jest mega ważne. I I guess. Ale is good, spokojnie. Ważne, karty, które mają znaczenie, to jest również bardzo ważna metryka.
Przeciwnik nic nie robi ciekawego. To chyba jest tap out na off one mind angle, ale wyobrażam sobie puszczenie tury, ale tu już mnie trochę to za bardzo boli. Nie robić nic totalnie. Zakładam, że nie ma pyro, bo by chyba walczył o synta. Zrzuca landa. Będzie szukać. Cyk, puszczamy i spokojnie, spokojnie. Mamy 14 życia. To jest insanely dużo. Tutaj mamy 2 za 1, więc sobie to skontrujemy. I przy okazji jesteśmy mana efficient. To w ogóle, nie wiem, Pokiego. No to jest tak zwana essa. Przeciwnik robi atak, a ja wtedy robię blok. Whatever. Karta za kartę i good. Mam więcej kart niż on. Land. Dobra, to będzie hacker angle z counterspellem i go będę próbował podrzucić ninją. Chociaż czy dogrywam Londa? Dobra, nie dogram w tej turze jeszcze. HP powoli schodzi, ale znowu oni stworami zadają damage. Głównie, bo removal musi iść w stwory. Nasze. Przeciwnik tam niby, że taki cwaniak, złamie post combat. Dobrze, złam se post combat, is good. Cyk. Co wyskoczy? Mountain. Jeden minus niegrania tego jest, że jak dobiorę teraz Islanda, to nie mogę zrobić ninja z counterspellem. Ja to skontruję. Ja chcę tego counterspella mieć już wywalonego z ręki. Cyk. O proszę. Idealna karta. Oj, mamy no blokaż. Oj, no blokaż. Przeciwnik tutaj. No i znowu. Ta gra idzie dokładnie tak, jak mówiłem, że będzie szła. Trochę sobie oberwaliśmy. Oberwiemy znowuż za 3. Ale tu coś się doszmąci. Tu coś tam. Ten nie zada damage'a, a tego zblokujemy. I tak będzie właśnie. Tu karta ekstra, tu karta ekstra. Bushwanker. No to Bushwanker. No. Is good. Okej, cały czas wygląda to rzeczywiście dobrze. Tutaj tak chciałem Cię zapytać jedną uwagę, że Samuraj wydaje się jedyną kartą, którą warto podnieść ze snapa, ale nie warto, rozumiem, snapa trzymać tylko z myślą o tej karcie. Ty zawsze wyrzucasz 4 snapy na cooldowny. To jest taka najłatwiejsza karta do wyrzucenia. Wiesz, gdyby ten samuraj wchodził, wiesz, z pierwszego jakby trybu tego synta, to jeszcze. Ale że to jest jakiś, wiesz, tura 6, 7, to już jakby ja mogę bardzo clean zabić samuraja, robiąc blok i cogwork effect. W tej turze ja użyję cogworka jako prevent to damage i chwila. Prevent to damage i zblokuję sobie Bushwhackera, bo ja chcę znowu go móc podnosić cały czas. If possible. Oj. No to my robimy. No właśnie, co my robimy? A my robimy. Tym nie zaatakuje, ale tym se zaatakuje. Jak przeciwnik zblokuje, no to jakby jesteśmy ahead on board. A jak nie zblokuje, jesteśmy ahead on cards. No, może się czuć groźnie. Mamy 6 HP. Spokojnie. Przeciwnik robi no blokaż. No to fajnie. It's good. Draw. Kolejny ninja. Nadal jest na 16 życiach. Myślę, że tak czuję, że jest blisko swojego celu, ale no kurczę, ma jedną kartę, ty masz draw. To będzie Destroy Target Samurai. No, to trzeba rozgrywać tak znowu z finezją, spokojnie, bez zmartwień. Clockwork. Myślę, że sobie to skontrujemy, bo to jest taka przeszkadzajka też, że nie możemy za bardzo atakować na ziemi. Odsłania Mountaina. I znowu, wiem, że w takich sytuacjach aż prosi się, żeby powiedzieć, no, jak Kuldota dobiera 5 landów, to ja też wygrywam. No tak, ale jest tura 10. Jest tura 10 dosłownie, więc jakby dobrał, widział,
1/3 deku dobrał mniej niż 1/3 landów. Więc tak naprawdę to jest laker, jeżeli już. Matematyka się zgadza. Matematyka się zgadza na korzyść oponenta. Jeżeli już. A my robimy szucher, pucher, ty i już sam musi blokować, bo wie, że przegrywa na karty i wygrywam grę Magic. Dziękuję bardzo. No proszę. No szybko idziemy jak burza, brawo, skóra 2-0. Dobry mecz na kuldotę. Aż tak książkowo. Co byśmy teraz chcieli? Zobaczcie, jak wróżki wygrywają z Awką na przykład. Pytanie, Dobra. czy chcesz robić przerwę jakąś, czy lecimy Dźwięk po prostu w przerwę? zwariował. Tak, dobra. Śmigamy, jest 22:40. Ja nie potrzebuję, jak ty chcesz, tak najbardziej. Ja również nie. Grajmy. I ja powiem, że ta gra na kuldoty była na tyle fajnie książkowa, że chyba zrobię sobie z niej replay video. Dla fanów. Bo właśnie było takich parę spotów, że aż się prosiło, żeby coś tam zrobić, nie? Aż się prosiło. Ale nie. Właśnie, Ale tak nie. dobra gra. Radomir pyta, gdzie banan, to ja zostawię cię dosłownie na parę sekund, pójdę po banana, bo jest Dobrze. no, po prostu słodycz. Idę. Dobra. Ja to zmoliganuję na draw. Turn one miscreant, hakera bym kipnął na play. Na draw jest chyba kapkę za duże ryzyko, że się wywalę. Land. Kurde, to jest taki... On average na format z drugiej strony to jest ok. Dobra, jestem z powrotem, mamy trzeciego oponenta. Nie wiem, czy wiemy, czym gra, czy go rozpoznajemy. Kurde, ciężkie. Kipnę, ale close. Kipnę, ale close. Przeciwnik jest muli do 6. Jak to jest właśnie artefaktyczny tapland deck, to... Ja z bananem na zdrowie w takim razie jest wróżka, będzie Pierce. ninja. Zobaczymy. No, Forest, czyli nietypowo tato. Co takiego? Radomir, ze Scry to jest sniper. To w ogóle nie ma decyzji. Wybiera ich. No to co? No to cyk. Ataki. I to jest chyba GB. Tak wygląda. Więc powinno być dobrze. Ale czyli Franeczek jednak wywołał wilka z lasu. My sobie wyrzucimy off one mind, wydaje mi się. Tutaj Franek przewidywał, że trafimy na GB. Li? Napisał gli dla fana. No. Przeciwnik chyba też short. Fu. No jest, Basic Mountain, no, oczywiście, bardzo dobry land, polecam grać. No, bo ja jednak jestem fanem matematyki. Mam tyle landów w deku, że w top 10 uważam, że jakbym miał pistolet przy głowie i zapytałbym, czy w top 10 będę miał 2 landy, to bym powiedział, będę miał. Biorę ten bet. A że nie ma. Teraz z krajuszki sobie zrobimy double bottom, bo nie ma lądów i puścimy. Jak wiedzie Kryzalis. Zobaczymy. Bo jak będzie land na górze, można zrobić snap z counterspellem. Gorzej. Wjechał Kryzalis, cały czas nie zobaczyliśmy tego landa, rozumiem, że nie przedłużasz agonii. Nie, no po co? Wrzucamy sobie karty Magic. Jest to Junt, więc może z 2 hydroblasty zobaczymy. Może z 1. Ucinam 4 intrudery. 4 intrudery. Parę off one mind. Czekaj, coś mi się tu nie spina. Bo nullify dodałem i teraz nagle mi się tutaj za dużo kart wchodzi. Czy któreś spell piercy są takimi słabszymi w tym matchupie? No są no bo są ciągle te dispute efekty i chory i jeszcze rumble. Więc to może fajnie pokarać.
Więc ja tu chyba po prostu nie wrzucę hydro, ale dorzucimy. Ale wyrzucimy. I to jest pytanie. Pa. Kuś mnie ten jeden snap do wyrzucenia. I tak może zrobię. No, kipniemy sobie, bo to jest krzywa, którą chcemy. A nie spodziewamy się removalu early za bardzo. Są wiadomo snafauty, ale będziemy próbować grać jakoś tam, biorąc to pod uwagę. I tym samym zrobimy sobie top z ninją na. No właśnie, top z ninją na górze gra wokół snafauta w ninja, jak już wejdzie. Sprite'ka na górze gra wokół tego, że przeciwnik proaktywnie zabije Sira, ale wtedy i tak mogę hakera zagrać i ja chyba zrobię top generalnie. I zobaczymy. Jest swamp, czyli może być ten snuff out. Pytanie właśnie, którego ninja będziesz pierwszego wrzucał? Hakerskiego. Przeciwnik jakby chciał grać snafauta, to już by go zagrał. Znaczy więc jakby myślę, że to jest bardzo safe, że przeciwnik może się wywalić tym snafautem. O właśnie. I dokładnie ten place setupowaliśmy ze Skraja. I jest tak zwana Essa, widzowie. Cudownie, no naprawdę. Ach, jak takie zagrania siadają, pięknie się to ogląda. Dobry deczek, polecam. I znowu, chętnie bym Snaremasterki nie zostawiał, ale to była insurance policy, jakby jednak haker nie przeżył za bardzo rozgrywki. I teraz tak. Ja tutaj nic nie będę robił z ninją. O, trzeba było sirować, co prawda, pre-combat. To przeklikałem. Bo chcę zrobić wróżka ze sprite'ką. O, Spell Pierce, też ciekawe. Mogę jedną wróżkę na razie wyrzucić, wydaje mi się. Spell Pierce'a ewentualnie zrzucę jakby za kombat. Ale chciałbym jeszcze może go gdzieś tam złapać na czymś. O, jacie, sam gaz. To teraz zobaczmy, czy ten gaz ma sens. Myślę, że ma. W tej turze coveruję Wellspringa Spell Pierce'em. Zrobię sobie top nullify na górze, bo jak przeciwnik zrobi swoją turę, ja robię untap i on robi potem swoją, to będzie tura już krystalisowa. I warto to policzyć. Jakbym zrobił top w innej kolejności, to byłby duży problem. Broad scale. No, my spróbujemy. Jakbym miał drugiego snafauta, to by snafautował tamtego ninja wtedy. Więc nie ma. I wygrałem grę Magic. Fajnie. Szybko 1-1. Teraz na draw wrzucę tego snapa z powrotem. Ale wyrzucę chyba 4 ninja. Dlaczego tak? Bo na draw bardziej reaktywnie. Łatwiej jest, żebym był behind, więc a 2 mana draw kart jest strasznie drogie. Generalnie znowu, haker, i to mówię oficjalnie, to jest ten lepszy ninja. Nie przyjmuję pytań at this time. To jest ten lepszy ninja. No to jest oczywiście sniper. Fajnie, że ten wsajdowany snapik się pojawił. Teraz mamy wróżka, snap, spellstater i generalnie fajniusio jest. Jak przeciwnik pewnie zrobi coś w stylu to jest akurat niemiłe. No są shouting gasty. No bywa, ale gasty są mega annoying. Drugi snap i Snaremasterka. Ja biorę tutaj double bottom, bo te karty mało już wnoszą, są low impact. A ja już mam generalnie spoko draw. Potrzebuję teraz ninja, potrzebuję teraz twardych kontr. Przeciwnik nie zdaje się trzymać sacrifice efektu, więc nie wiem, czy nie będę snapował tego gasta. Tu co prawda mógłbym się po prostu wytradować, ale wolę chyba trzymać jednak snapa, spellstaterkę za 2. Bind the monster, no to na później. Ten atak też tak wyglądał trochę taki bait, że zdejmie jej wróżkę, dostanie treasura, w następnej Chrysalis,
który być może no, nie będziesz miał counterspella, po prostu siądzie jak złoto. Blokowanie nie było potrzebne. Zdziwiłbym się bardzo, gdyby grał Village Rightsy w Juncie. Ale jakby miał, to by miał. Znowu, jakby spokojnie. Jest legalne, żeby przeciwnik zagrał kartę i żebyśmy źle na tym wyszli. Teraz gramy spellstaterkę, kontrujemy tego Gasta. Teraz przeciwnik może się wytapować na przykład na Brute Scale, ale tego nie robi. Tu będzie trzymał w takim razie Krysie. My możemy zagrać w takim razie 2 spele i to będzie Seer i spellstaterka tutaj będzie kontrowała Chrysalisa. Land Seer Double Bottom, my szukamy teraz ninja efektu lub twardych kontr, to się nie zmieniło. No i jakby, jak ja mam nie grać tym deckiem? No jakby, come on. No myślałem sobie, czy by Glinie zagrać na Gedonie czy coś, no ale no, to jest bez sensu. No przecież to jest cudowne jest, no. Cudowne. Jakby ja chciałbym przegrywać, ale się po prostu nie da. Nie da się przegrać. Proszę, jest ninja wyproszony, tak jak chciałeś. No, siada. Teraz tak. Tam może być Breath Weapon. Więc tak, my zrobimy, bo tak to nie ma sensu puszczać tury. I jak ja zrobię hacker za spellstaterkę, on robi Breath Weapon, ja robię spellstaterkę, to potem Chrysalis wchodzi w Bind the Monster. Generalnie ten playout nam pasuje. Jeśli natomiast ma Snafauta, to jestem wytrymbalony. I co w związku z tym? Przeciwnik po prostu zagrał landa i puścił turę. Ja chyba po prostu zrobię damage, Snare Masterka pass i jeśli przeciwnik będzie chciał trzymać manę wiecznie, to mi to pasuje. A jak zrobi z końcem brew, to ja robię wtedy spellstater. On robi untap Chrysalis, my robimy untap Bind the Monster. Podoba mi się to. Więc tutaj niestety musimy powściągliwie to zagrać. Tak, czyli ten Stairmaster Sprite jest po prostu dodatkową wróżką, żeby mieć zapas jednej many, tak nazwijmy to, na skontrowanie Breath Weapona. Jakby w odpowiedzi poszedł jakiś Snuff-out i była jedna wróżka mniej. A co robimy z tym stworem? Znowu zadajmy sobie, tym deckiem musimy permanentnie zadawać sobie pytanie. A, swoją drogą, puścił turę i teraz dopiero coś robi, więc prawdopodobnie kurde, to jest ciekawe, ale pięknie wykorzystaliśmy generalnie to, że nic nie robi. Pytanie jest, co jest najgorsze, co przeciwnik może zrobić, albo co jest w range'u złych outcome'ów dla nas. To jest pytanie. No i teraz tak, nic. No może zagrać Brute Scale'a, wywalone. Ja sobie i tak spellstaterkę podniosę. Nie zrobi land masówka, bo już zagrał landa, więc nie istnieje nic, co może nam zrobić. Nic is good. I trzeba sobie znowu regularnie zadawać sobie to pytanie. Jest piękny counter spell, my robimy attack all, podnosimy sobie spritę. La la la. La la la. No i nagle został na 8 życia, to już jest blisko celu po prostu. Jest Nie ma snap. dużo czasu. Potencjalnie ten snap może zabić planta, żeby popsuć krzywą przeciwnikowi. Dobra, czat, czy to kontrujemy? Ja znam odpowiedź. Jeszcze Waldek mówi, że Słucham. może Shrivela gra. Zioma jo? Nie, chyba Jeżeli już, to Nozję. Nozja to jest jedyny poprawny ten efekt. Nozja lub tak zwana naża. Jo. No, to powiem ci, Ziomas, za dużo byś w grę Magic nie wygrywał tym deckiem. To jest Insta Resolves, bo nie wiem, czy kojarzycie, co mówiłem 30 sekund wcześniej. Co jest najgorsze, co może się stać? Jakbym zrobił kontra, przeciwnik, Breath Weapon. To Breath Weapon, to Drown in Sorrow, to ja robię, aha. Up. Co z tego, że mam 3 kontry, jak ja tak naprawdę mam jedną? Nie mam 3, ja mam jedną. Teraz mam nadal jedną. A tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Wrzucenie ninja sprawia, że to jest 7.
No my teraz, no, czat, co robimy teraz? Dobra, pobawmy się trochę w coaching live. Co byście poradzili skórze? Co ma zrobić? Coś ninjować, puścić damage? Jeżeli ninjować, to co? I kluczowo, czemu? Pamiętajcie, czemu jest najważniejsze? I to serio, w procesie uczenia się gry Magic, czemu jest najważniejsze? Nie co, bo znowu, gra Magic ma sytuację, że zagrasz dobrze i przegrasz, zagrasz źle i wygrasz. Czemu jest najważniejsze? Nic. Widzę, że do przodu. A co znaczy do przodu? Czyli, że co? No odpowiedź brzmi... O, i Franek, to jest dobra odpowiedź. Teraz w czacie, nie robimy nic. To jest odpowiedź. Pytanie czemu? Ano dlatego, że gramy do sytuacji, że ten haker wsajkluje nas w ląda i trzymamy nagle 2 kontry. I to diametralnie zmieni naszą pozycję niż trzymanie jednej kontry. A na damage'u to nie ma znaczenia. A wrzucenie hakera sprawia, że jesteśmy kartę głębiej, ale manę mniej i to tak naprawdę meaningfully nie zmienia naszej pozycji. Teraz mamy 3 kontry. Ja wyrzucę kartę haker, bo at this point zabija przeciwnika cokolwiek. Więc teraz gramy wokół karta into mass removal. Krzysialis. My robimy teraz zagranie, które uwielbiają tygryski. Znaczy mógłbym nawet to wpuścić. Ale jakby ja wiem, że fani są w czacie. Więc... I ja lubię niszczyć psychy oponentów. No chyba, że teraz gra Nauzeję właśnie i no zobaczymy, co gra. Co tam się dzieje? Drowning Sorrow? Nie. A A, jednak. grał Drowning Sorrow. To jednak Oj. jestem wytrymbalony. No dobra, spokojnie, spokojnie, hold up. Dobra, jednak trzeba było nie grać dla fanów i trzymać tego Bind the Monster. No, cóż. Dobra, it's good, it's good. Zagrania dla fanów, zła decyzja. Pass the turn. Teraz jest ciekawiej, dokładnie, został na 2 życia. Mamy pełną rękę kontr. Udało mu się. I co my teraz zrobimy? Gramy w karty. Natomiast o Jezu. Jakby lekcja jest bardzo dobrze zobrazowana, nadal ta sama. Więc dało się zagrać lepiej. Czego nie zrobiliśmy? O, no to. Pyp. I gramy dalej. Nie wiem, czemu Franek pisze, że najważniejsze nie dało się zagrać lepiej. To już jest taki roli. Pół żartem. Tak. Pół żartem. Clue jest takie, że dało się zagrać lepiej. A to bez sensu ten snap, to nic nie wnosi w ogóle. A nie, wnosi, bo jak zrobi Evolve'a, to potem nie może zrobić replaya. Teraz chyba już się skontruję tego Hopejszyna. Nie wiem. No, skontruję se. Przeciwnik zacznie atakować, to jest upierdliwe. Jak zostawił sobie Glyph w deku, to są słabe top deki. No teraz potrzebujemy stworów Magic. Fairy Seer, Kingdom for Fairy Seer, Land Go. Przeciwniku, śmiało. Też przyznam, że trochę się zawaliłem w akcji, bo przyznam, że jednak w głowie myślałem ciągle o Breath Weaponie w tych czerwonych wersjach. Znaczy inna kwestia, że tam trzeba było po prostu grać Bind the Monster, jak mówiłem na początku, ale Breath Weapon mieliśmy kawernięty. O, you may go. Jest to na razie Resident Sleeper trochę. Zakładam, że będą grane jakieś dysputki, będziemy sobie je dispelować. Bez binda? No bez binda po co? Co robi bind?
Te 3 damage nas jeszcze aż tak bardzo nie boli, tego binda rozumiem trzymamy właśnie na kolejnego Chrysalisa. Tak. Znowu, jakby life total as a resource generalnie. Trochę sobie oberwiemy. No i jest good. To zaraz auto i do il. A, no jesteśmy martwi. No i okej. Tak. No miał. I co to znowu? Nie będziemy kazać przeciwnikowi klikać. I lecimy kolejną. No dobra, 2-1. Rzeczywiście taki błądzik nas tutaj trochę odsunął od tego pierwszego 5-0, ale no cóż, jesteśmy w dojo, uczymy się też, myślę, wszyscy widzieli konkretnie, jaką decyzję można i trzeba było podjąć. No. Już nie będzie playów dla fanów, przykro mi. Chyba że będą mądrze podpowiadać. Tak. Ci A nie, o, właśnie. Dobrze powiedziałeś. Ten deck jest w stanie przegrać, tylko jeśli się zagra źle. Dokładnie o to chodzi. Dokładnie tak. Zgadzam się. Ivern Op. Rozumiem. O, proszę. Nasz ziomek kolejny. Zobaczymy, czy Czym będzie ostatnio fog. grał? Właśnie, czy fogiem? Spokojnie. No ale nie no. Panowie i panie, deck jest chyba loknięty na Gedon. Znaczy nie lista, ale dobra, już wracamy do gry. Musiałem sobie jeszcze spojrzeć na to piękno. No to Kep. Tak, to jakby właśnie ABC. Denisa. No, ale proszę, Mountain tutaj Pass. Mountain. To raczej No nie to- fog. To tak, to teraz na spokojnie. Znowu, bo to matchup, że można się wywalić łatwo. Miskrętka na dół. Land Pass? To może jest jakiś Monored Storm, czy coś takiego? Ja zostawię Spellpierce'a. jakiś Ruby Storm, coś takiego? A, no albo takie coś. Co? Kogworki są jeszcze na Mirror. Zaraz, co to jakieś dziwne ściany właśnie, czy nie? Czy... Ja zaatakuję za 2 i puszczę. Trochę tak się bracket wylosował tych zielonych deków. Szkoda, bo to upierdliwe. Jak przeciwnik zagra Chrysalisa, no da się jeszcze chwilę grać, ale... O Jezu. Rozumiem. O! To będzie tego typu gra. Dobra, tak za 2 kontrujemy 2 on the way down. A potem, bo i tak z hakera chce... Jepa la 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 la. Bo i tak z hakera będziemy chcieli podnieść spellsaterkę, więc... Czy też nie spieszymy się z hakerem po prostu. Mamy kontry. Nie. Tak. Bo haker to jest proszenie się, żeby coś się prześlizgnęło i potem przegrywamy grę. Counterspell. Tutaj jeszcze wyobrażam sobie nie counterspellowania tego, żeby przepustowość... Jezu. No nie, no bo ma tego Wall of Rootsa, jeszcze trzymam tę spellsaterkę. Jak zagra trzecie lead Stampede, no to się zresolwuje. I teraz będzie tura na hakera. Znowu, spokojnie, jakby te karty... co tam jest? Boarding Party, Alosor, Jaspera. Nieźle. Okej, czyli takie kaska i ściany. Dobra. Ja chyba muszę iść w... Czekaj, 4 many. Myślę, czy nie double hakować, ale... Chociaż może double hakować. Jaspera nie blokuje. Jak zrobię single hacker, a nie dobiorę landa, to jest paździerz trochę. Dobra, zrobię double hacker i to jest ta jedna turka, gdzie jestem lekko odsłoniony. Ale to jest jakby tura na 5. ląd, a potem już będę trzymał, daj Boże, jakąś kontrę już na te boarding party i tak dalej. Więc zrobimy sobie yes i yes. Drugi main landzik Seer.
I szukamy karty Counterspell. No i pas. O Jezu, naprawdę. No sam gaz widzę przeciwnika. Ciężko będzie. Samo gęste leci. Rozumiem, że chcemy rozgrywać ten matchup. No już zagrajmy. No pierwszy na ścianę zaczęliśmy z trochę pesymistycznym podejściem, a potem widzisz, no wygrałeś. No tutaj no, Aha, drugi Polak, drugie ściany, wiesz, też wiesz, zagrajmy. wygrałem, ale jakie to jest granie, no. Odbiera chętnie. No takie jest trochę miałkie, no. Da się wygrać. Nie wszystkie walki są warte walki. No to atak 2. Prześlizgniemy sobie 2 damage'a. Tak, nie blokuje Jasperu. Mam nadzieję, że Denis nas nie ogląda, nie wie, co mamy na ręce, bo Iver Nofe też bywał gościem Pauper Dojo, w sensie widzem. Pojawiał się jako przeciwnik na streamie, ale myślę, że uczciwie nie patrzy. Nie wie, że mamy tego Brain Barrowa. Jak patrzy, to Bóg będzie go oceniać. Amen. Dobra. Plus jest taki, że spellstaterka totalnie nic nie kontruje, więc nie ma tego złego. W sideboardzie. No nie, no to jest w ogóle jeszcze gorzej. Że tamto to było do wygrania, to już jest w ogóle po prostu już. No masz Nullify, no coś tam będziemy bronić. No tak, no i wtedy rezolwuje to drugie, nie? Z tych wszystkich kaskad. Więc. Czemu teraz wpuszczasz kolejne rzeczy? Czemu nie chcesz właśnie spellstaterek na te... Bo wolę takiego Quirionskiego złapać, na przykład. Albo więcej draw. Wiem, że on ma dużo many. W sensie, to kind of nie ma znaczenia. Trochę ma, ale mało. 6 mana spell. Oki. Flippin. Flipnął się Quirion. No to Quirionskiego skontrujemy. Natomiast istnieje świat, w którym nie no, jeden intruder to za dużo nie poszmąci. Ale przeciwnik raczej już nie dogra nic. Tuż poszedł counter. Przecież może zrobić 1 many. No to akurat na jednego tego. No to wpuścimy sobie. Nam to bardzo pasuje, bo teraz mamy w ogóle atak z hakerami. Tak to byśmy nie mieli ataku hakerami. I puszcza. Okej. No to nasza. Dogram sobie Landzika, bo i tak będę pewnie robił coś w stylu. Podniosę spellstaterkę, będę chciał trzymać 2 spellstaterki. Tu możemy zrobić atak all, bo zrobię sobie Brain Barrowka. Chociaż nie, nie pomyślałem, bo zapomniałem, że ta 1 mana jest do tego ścięta. No nie, nic nie. Dobra, nie, no błagam, no, że nic nie robimy. No, rzeźbienie po prostu. Dobra. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk. No, Ever zesnajpował. Kiedyś z nim rozmawiałem, mówił, że tak, właśnie czasami stara się dopaść gości Pauper Dojo. No, takie kaskady zawsze były chyba kiepskie dla wróżek. Jak grał po prostu Grul kaskada, czy Grul tam Ponza z kaskadą, to wróżki nie miały za dobrze. Prawda. Czy tutaj Franek pyta, czy są jakieś czerwone karty w Cascade ścianach, czy Hydro by się mogło przydać? Znaczy nie. Hydro to już jest na tej. Jakby ja przegrywam już na. Jakby przeciwnik zrobi resubmit, ja przegrałem, więc to akurat nie jest problem. Dobra, no to problem jest z tą ręką, że ona nic nie robi. No bo robię se hopejszyny, coś tam se skontruję, coś se bounce'nę. Jakby to był 1 ninja. Ale bez tego ninja to ja se się zmulę. Jest ninja bez stworków. To też źle. Ja robię land, cyk, cyk.
To robić tak spekulacyjnie, że jakaś jedynka wpadnie po drodze, kontra. No, chyba lepsze niż 5, ale i tak kupa. Natomiast ten matchup raczej z tych do śmietnika. Cyk. Jeżeli tutaj nie przewidujesz, że dużo może się stać, no to może wrócę do tego pytania, kiedy właśnie skóra się poddaje w profesjonalnych grach, nazwijmy to competitive, bo uważa, że nie ma sensu tego ciągnąć. Kiedy gra jest o coś, kiedy gra jest, no... To chyba kwestia też definicji, kiedy jest o coś. I na przykład dla mnie te turnieje w centrum to nie jest o coś jeszcze, ale już powiedzmy jakiś tam Common czy ten Geddon już tak, to wtedy raczej się nie podda. Znaczy, w sensie zazwyczaj idę zasadą, że jakbym sobie zestakował deck, to bym nie wygrał. I wtedy się poddaję. Taka prosta zasada. Jakby, czy jestem w stanie. Tylko wtedy trzeba wiedzieć to, czy by się przegrało, czy wygrało, jakby się zestakowało deck. I nie idę w auty, że ale jakby przeciwnik uderzył mnie w twarz, to dostanie DQ, to gram dalej. Tak by nie bawię się w takie wymyślone scenariusze. Nie, no właśnie, jak bardzo wymyślony scenariusz. No okej, nie zakładamy, że przeciwnik dostanie zawału serca i po prostu nie dogra gry i go zabierze karetka, ale no, jest szereg błędów, na które możesz grać, że przeciwnik jednak się pomyli, coś popełni błąd, który ty wykorzystasz i odwrócisz losy spotkania. Powiem, że zostawiłem landa na górze, bo żeby mieć przepustowość lepszą. Tak tylko zaznaczę. No, generalnie ja się bardzo nie poddaję, szczególnie wróżkami, bo tam jest miejsce, żeby się wywalić na swój głupi wiadomo co. Muszę policzyć. Tu się zgadza, bo bałem się o mój fairy count, ale mogę zrobić atak, podniosę, dogram i fairy count zostaje ten sam. Generalnie ten fairy count to jest kolejna kwestia, którą warto mieć z tyłu głowy. No więc tak jak mówię, jakby się bardzo raczej się staram nie poddawać, ale absolutnie to nie jest jakąś wytyczną czy zasadą, której się trzymam. Ja tu zrobię chyba bottom dużego ninja top draw. Znowu mana efficiency, mały ninja uderzy raz, już nigdy więcej. Ja też potrzebuję tych twardych kontr za raz. Więc po prostu jeden mana investment draw tu jest fajny. No Guardian jest ok, no bo musi być ok. Zbinduję go prawdopodobnie. Zróbmy sobie draw 2. I tak dobieramy ninja, ale dobieramy counterspella. Więc mogę zrobić... No nie, no muszę go chyba zbindować. Tak czy siak, no niechętnie. Niechętnie i atak both, bo might as well. Niech przeciwnik tam se blokuje. Ale nie wrzucamy ninja nawet małego, licząc, żeby doszedł land tutaj, to za małe szanse. Absolutnie. A szanse szansami. Mam tutaj dobrą turę, żeby po prostu mieć bezpieczną turę. O ja cię sunę. Natomiast znowu, może ja mam jakiś dosyć specyficzny też styl gry. Jak to nie zresolwuje, to wchodzi jakaś dwójka, to może być Winding Way. I tak się tego nie pozbędę. No okej, jest. Okej. Jest land. Landy dogrywamy, bo jak widać mamy dużo ninj, więc trochę będziemy szmącić tymi ninjami. I jako, że chcę trzymać... teraz jest pytanie. Ta spellstaterka i tak mało złapie, więc i tak będę się opierał na counterspellu, więc myślę, że mogę tu teraz wykorzystać szansę, żeby zrobić tu mana ninja Fairy Seer, żeby tę manę wykorzystać tak już zawczasu. Jest i kolejny ninja, więc te landdropy się przydadzą, więc jak Sira będzie landzik, to idzie na górę od razu. No gain 3 nie ma znaczenia. Seer Miscreant. Ja tu zrobię double bottom. No może Sira mogłem zostawić, ale... No Sira może mogłem, ale znowu, ja już na ziemi nie uderzam za bardzo. I znowu, gdyby to był draw normalnych ścian, to jestem w stanie naprawdę być na bieżąco i kontrolować rzeczy, ale jak wchodzi kaskada, no to... No, skontruję se.
I znowu, tu nie chodzi o life gain, tu chodzi o stwora na stole. A myślę, że to jest tak zwany tap angle. Z dwóch powodów. Po pierwsze, konektuję jednym ninją, a po drugie mam spellstaterkę za 3, więc kontruję każdy jego draw. Co prawda z hakera ja jestem raczej team always loot, albo zazwyczaj loot. No, tu odrzucimy tego landa i puścimy turę. Może nawet będzie angle cofania sobie tapuszki. Zobaczymy. Zerknąłem na streama, widzę, że ciągle są lądy z przodu. Nice, nice. Let's Tak, go. staramy się to utrzymywać, tam wymieniam tylko jak się znajdujesz. No dobra. No, problemy. Coś wchodzi dużego niestety, dającego jej życie i dobry bloker. No, jakiś snap by się przydał chyba. Albo No, Bind the będziemy, Monsters bardziej, o, kolejny. no, będziemy atakować w powietrzu. Ja wrzucę sobie tę sprite'kę, żeby ją tak cofnąć. Landa nie muszę dogrywać pre-combat. Dodatkujemy sobie za 3 w powietrzu. I sobie zrobimy tutaj jednego ninja. No, drugiego ninja. Chcemy dodać kartę Counter Spell bardzo. I to jest... O! No ten snap to tak... Wiadomo czego nie urywa. Tak. Kolejny Sirk i Intruder. No teraz ja szukam jeszcze więcej ninj tak naprawdę. Spróbuję pójść szeroko. Puszczę na razie, bo wolę snapa użyć na przykład na Axebane Guardiana. W sensie na przykład Guardian, ja mówię Resolves, coś innego, a ja wtedy snap, spellstater, coś tam, bo nie chcę snapować one dropa, to jest takie mało produktywne generalnie. Chyba że przeciwnik mało doda do stołu w tej turze, no to żeby przebić się z jakimś jednym ninją. Ale no, generalnie pozycja jest średnia. Przepraszam za kasły. Winding Way. No, Winding Way'a se skontrujemy. Fairy Count się zgadza. Przeciwnik dodaje manę w odpowiedzi. Battlement. Ma 4 stwory na ziemi. Ja mam 4 ninja na ziemi, więc to nic nie daje. 7 lące dogramy, ale 8 bym nie dograł. Góra, góra, góra. Teraz snapa skonwertujemy w Bounce Ninja. Ale tak, bouncimy sobie. No Might as well tańszego, bo to nic nie zmienia, a będzie taniej. Ich którą wróżkę? Bo kusi mnie ta puszka w battlementy i chyba tak zrobię. Ta puszka w battlementy, bo to jest też jeden bloker mniej na następną turę. A więc zróbmy tak. No i let's go. Czyli jednak ta puszka, a nie kontruszka, tak? Nie liczymy, że dobierze jakiegoś Quiriona i sobie i tak poradzi z tym obtapowywaniem, bo to Jakby byłoby miał- bolesne. Znaczy, no jakby- miałby nawet Zbane'a pewnie. Jakbym miał Quiriona, to już by go grał wcześniej, więc musiałby być dobrany. Takie coś mi pasuje. Natomiast Battlement sprawia, że te Allosaurusy zaczynają skakiwać. Tak. I od tego przegrywam tak srogo. A ten play sprawia, że może istnieje świat, w którym zaatakuje wszystkim. Zobaczymy. Tuk-tuk. No jest tuk-tuk. I przecież musiał tapnąć 2 stwory, to jest giga huge. No Quirion, no okej. Quirion, wszyscy mają haste'a. Battlemencik, no. I jedna karta na ręku przeciwnika. To... Jedna karta, no ale ja atakuję teraz tylko w powietrzu. Tego nie dogrywam nawet, nie muszę teraz dogrywać. Jest ta puszka, tylko że tapowanie No stwora z właśnie. reachem mało zmienia.
Ale z drugiej strony to jest wciąż latak, którego dokładam do stołu i cofa sobie landa, a nie granie Snare jakby... To nie jest tak, że będzie lepsza pozycja na tę Snare, więc i tak zrobię. Przejdę do ataków. Ale teraz, bo jest 4 blokerów, tak? Mogę zaatakować wszystkim. Dużego ninja zblokuje Nailia. To jest atak all angle. I ważne jest, żeby takie momenty wyłapywać. Co prawda wiadomo, ja wiem, że ma dostępny na przykład Untap X Bane'a, no ale no ma, no to ma dostępne, to prawda. Ale to jest, czuję, że to jest właśnie attack all situation. Stun counter sfizlował O, Untap. proste. No to ciekawe. Let's go. Nie, ja też myślałem, że on trochę inaczej to rozwiąże. I teraz warto zaznaczyć, przytrzymany Brian Barrow teraz odgrywa kluczową rolę, bo nie umrze mi ninja. Tak. A nie, że zagrałem go wtedy tak na aferkę. Także to znowu małe rzeczy, ale to się dodaje. I teraz mamy cyk. O przeciwnik na 7. My robimy szkoda, cycle. Ok, cycle. Pas de czurn. I teraz wszystko nam przeżywa. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Mamy staterkę za 5, więc jak zagra coś zwykłego, to jest ok. I znowu, gdyby to były zwykłe ściany, to nawet jeszcze mielibyśmy grę Magic. A tak to po prostu hope for the best. No zobaczymy co flipnie, bo i tak atakujemy głównie w powietrzu. Breath weapon. Nice. No czuję się wywołany do tablicy. Klikamy szósteczkę. Jedna karta w ręce. Zobaczymy, czy to jest coś. Gain 3 to nam nie przeszkadza bardzo. Znowu najlepsze drawy to są Offward Mindy i Ninja. Teraz przepychamy raz, dwa, trzy, cztery, 5, minus 1, 4 w powietrzu. O, widzę pytanie w czacie. Ale zaraz się do tego odniosę. Kolejna spellstaterka Gituwa. Musiałem w międzyczasie odwrócić, niestety znowu landy są z tyłu, bo po prostu jest tak szeroki board, że ucięło i nie było widać, co tam masz na tym stole. Próbuję to Dobrze. jakoś wyklikać u siebie, ale nie jest to proste. No generalnie Spellpierce łapie bardzo inną grupę kart. Też te co Dispel, ale łapie też na przykład Rumble, Glee, Wellspringi, Lembasy i całą tę kategorię kart na przykład. I to jest, tego nie kontrujemy, bo to nic nie zmienia. I generalnie cała dodatkowa pula. Przeciwnik dostaje 3 co turę, widzę, z Quiriona, więc jakoś więc trochę nam to zajmie, żeby się przebić, ale to jest ok. Ale wyobrażam sobie świat, w którym gram więcej Dispeli, tak. Tylko, że naturalnie deki, na które Dispel jest dobry, grają też Wellspring efektami. Oj, oj, oj. Dobra. Przeciwnik robi untap jednego. Ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 8 blokerów. No to atakowanie na ziemi nie ma co. No to w powietrzu. I powoli tam może go dociupiemy. Ninją sobie cofnę znowu ta puszkę. Bo przeciwnik zagrywa jeden spell na turę, więc ta spell staterka, która jest już w ręce, powinna starczyć. Tu dobrze, ok, always heal, niech se dostaje to 3 HP. Jest. Ok. Teraz możemy sobie zagrać spell sprite'kę i w następnej turze potencjalnie mamy znowu alpha strike wszystkim. Tapniemy sobie Richa dla fana. Dobrze chyba, Rich dla fana, niech będzie. I Pass the Churn. Nawet ok, gierka się z tego zrobiła, ale to jest wciąż rzeźbionko. Stwór Resolves. Jest.
Kolejny food. Oki. Atak? Co jest złego w 4 Snaremasterkach? Bo to jest one mana, one głównie. Na Gedonie zadziałało, nie. Moja lista i mój performance na Gedonie zadziałał. To nie znaczy, że to było dzięki 4 Snaremasterkom. Nie bez powodu zmieniłem Snaremasterki na inne karty. Więc uważam, że te inne karty są lepsze. Trzeba policzyć. Jeszcze raz. Raz, dwa, odtapuję. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 przechodzi. Więc to będą latacze, nic na ziemi i tak nie konektnie. Więc chyba i tak mogę wstawić Brain Barrowa. Z jeden, nie, możemy przytrzymamy. Miskrantka. No to nam nic nie zmienia, ale dokłada do Fairy Countu. Atak w powietrzu. No i powoli coś tam. Tutaj ten kabin właśnie, który co turę jest cofany, no Całą grę trzyma na plecach. sprytny plan. Całą grę trzyma na plecach. No ale co zrobisz? A X-Bane Guardian. No jest X-Bane Guardian. Co mi przeszkadza? Przeciwnik wskoczy do 6. O, czyżby zacznie się dodawanie many, czy nie? Odtapował. Nie. Dobra, teraz też rzucimy intruderka. Cyk. Teraz on zada 4 obrażenia. Mógłbym zdouble blokować ninjami, ale mogę wziąć po prostu 4 na pompę i będzie git. Tylko tak, trzeba policzyć. To jest 6 życia. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 w powietrzu. 7 blok jednego, więc jest X-axis, jak fleszujemy spellstaterkę, jeśli liczby mnie nie mylą. Także próbujemy. Czy policzony jest też odtapnięty ten Tak. pirat? Dobierzmy, ale ja atakuję w powietrzu za Lital. Okej, w powietrzu za Lital, dobra. Bo to jest jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 1 bloker z Reachem. Pup. No nieźle. I dlatego Weather Storm jest słaby. Submit. Co prawda zobaczyliśmy Breath Weapony, ale ja nie wiem, czy możemy grać wokół Breath Weaponów za bardzo. Jeszcze do tego. Więc po prostu biorę na klatę, że tak jest, jak jest i tyle. Ja skoczę szybko do łazienki, zostawię ci moją decklistę, żebyś miał jakieś talking pointy. I ryby na minutkę. Dobra, to dajmy chwilę skórze i tutaj możemy się odnieść jeszcze do pytania Hakamaty. Dlaczego nie 4 Stairmaster w mainie? Ja też przez jakiś czas tak grałem i przekonało mnie, że no wymyślono tutaj listę przez skórę jest po prostu lepsza. Więcej mamy odpowiedzi, kiedy mamy takie dispele, kiedy mamy właśnie spell piercy i teraz chyba, no tak, w sideboardzie tego dodatkowego Snaremastera skóra nie gra trzeciego, ale można i tak. Trzeciego, może i trzeciego i czwartego haka może śmiało próbować. Ja testowałem i właśnie ten trzeci Snaremaster w sideboardzie, którego wrzucasz właśnie na jakieś Krysalisy, na jakiegoś Terrora, daje radę. Waldek pyta, czy gra ktoś tutaj w T2R? Czekaj, to jest ja nie wiem nawet czego to jest skrót, powiedz. Diablo 2 nie. Tak? Diablo 2 Resurrected? Tak? To o to chodzi? No to było grane. Graliśmy z Churchmanem. Dobra gra, polecamy.
Tak, tutaj wchodzi mapa, że przy odpowiedniej liczbie wróżek chcemy mieć ją w pierwszej turze. Tak, dlatego na pewno to, jak się pojawił Snellmaster Sprite, to był taki dobry dodatek. Tak, chętnie go wrzuciliśmy, dlatego pewnie wtedy mniej więcej może mutadżyniki wypadły, ale chyba na cztery sztuki w mainie miejsca nie ma. Ja pokładam duże nadzieje w Lorwyn Remastered, przyznam. Lorwyn Remasters, a kiedy będzie? To jest jakoś ten ogłoszone? Czy W to jest 26. 26? Okej. Puścimy turę. La. Powiem tak, jak gracie ligi, to nieironicznie wróżki są gorsze. Polecam grać wróżki w challenge'ach i w takich warunkach, że meta jest trudniejsza, niby teoretycznie. No dobra, musimy się pozbyć tego pana, bo tak to nigdy nie atakujemy. W tej turze jeszcze nie atakuje, jeszcze nie ninjujemy, trzymamy counterspella, no i potem może jakoś tam się to rozkręci. Przepraszam, nie Lorwyn Remasters, tylko po prostu jakby powrót do Lorwynu w jakiejś formie. Czemu Radomir mówi, że Bołowi nic nie wyszło w Lorwynie? Bo on mnie nienawidzi po prostu. Były fajne, no właśnie co, Starter Sprite był pierwszy wtedy właśnie w tym Lorwynie. O, ważna sytuacja. Counterspell w Disciple poszedł po to, że przez to, że dwa Toughnessa ma wall, to ninja normalnie konektują, więc jestem w stanie utrzymać teraz znowu ninja, atak, coś tam i faktycznie konektować. Dobrałem jeszcze landa, więc mogę jeszcze zrobić cyk i jest ok. Wruchy do bana. Tak, w ogóle ciekawe, co by. Jakby ten deck jest tak niebanowalny, że to się w pale nie mieści. Jakby to jest w ogóle. Jest wybitnie niebanowalny. Poza Irlandem. Poza kartą. Jest. Dobra, atakujemy. Co sądzisz o 2 Spreading Seas zamiast Nullify? Zanim odpowiem, to powiedz mi, czemu Spreading Seas i czemu zamiast Nullify. Ja wtedy chętnie odpowiem. Jako, że i tak mamy 4 many i nic byśmy nie robili, to might as well podmienić. Jak zagra Breath Weapona, to po prostu skontrujemy. Najpierw dobieramy z dużego ninja, pamiętajcie, bo jest clean draw, a potem jest cycle. Ocie panie, hold up. Dobra, tu wyrzucę mi skrętkę, a nie landa, bo chcę zrobić land Ferrisir. Bo my nie chcemy mieć samego gazu, my chcemy też mieć tę przepustowość. To jest bardzo ważne. Counterspell na górze. Przepustowość to jest takie słowo, które powinno wam towarzyszyć grając z tym deckiem. La. No, ale ja mogę już do tej gry podmienić znowu Islandy z przodu. Na razie board nie jest taki szeroki, ale może będzie. Teraz zaznaczam, że nie ninjujemy, bo wtedy stracilibyśmy opcję na double counterspell, to nie jest tego warte. Najpierw clean draw oczywiście z ninja. Teraz cycle. Wyrzućcie sobie dużego ninja, żeby w następnej móc zrobić podmiankę z double control. Jak dobierzemy sobie kolejnego landa, to będziemy trzymać 3 kontry. Przepustowość brzmi jak polskie tłumaczenie mechaniki z Iter Drift, to prawda. Jasperski. Przeciwnik jest dosyć bottlenecked on mana, ale ja i tak mogę go ciupać na ziemi, szczerze mówiąc. Ja wpuszczę tego Sentinela ze względu na teksturę naszego drawu. My i tak ciupiemy na ziemi głównie. Więc to jest po prostu trade with target hacker. I to jest perfekcyjnie ok jak dla mnie. Nawet możemy zaatakować wszystkim, ale jest ok. I zaraz tam przeczytamy o tym Spreading Seasie. Drawy, teraz szukamy oczywiście czego, czat? Landów. Draw, clean, cycle. No wyrzucimy znowu hakera za 2 many, bo kosztuje 2 many. I tak nie możemy zrobić w sensie chcemy wykorzystać. Tak, 3 speli, więc zagramy po prostu spell za 1 i trzymamy 2 pozostałe.
No i ta runda tak szybko poszła w sumie. Jesteśmy blisko celu tak naprawdę. 4 życia, pełna ręka counterspelli, niewiele na stole przeciwnika. To jest chyba ta jedna sytuacja, kiedy grasz Cascade ścianami i masz 7 na ręce. Dobra, uwaga, Z1 Mass. Wypstrykać się z kontr na low impact playe. To dokładnie o tym mówiłem wcześniej. Ocena impaktowości zagrań przeciwnika jest bardzo ważna. Mamy skończoną liczbę kontr wbrew pozorom, więc... I teraz możliwe, że trochę liberalniej będę kontrował. Pytanie, jaki jest follow-up, ale tutaj jak Wolowrót skontruje, to przeciwnik może zrobić co? Land, 3 many, 4 many. Nie ma nic strasznego, więc zrobię to, użyję Nullify'a, bo jest węższy. Chcę wyrzucać te karty z ręki, ale jeśli nic mi nie grozi potem, a tu uważam, że mi nic nie grozi. Nie ma za tyle many nic. Battlement też sobie skontruję. Teraz no Fun Mind. Zagram sobie Fun Minda pre-combat. Zagram sobie Snapa w Jasperskiego. Jak zagram tapusz... Oki, GG's. No to był Lital. Dobrze, no i proszę, 2 gry na ściany wygrane, skóra, proszę. Pokazuje, że jednak nie ma co się poddawać, nawet takie trudne meczapy jednak da się po prostu wyciągnąć. No dobrą generalnie- grą, no. W sensie, ja autentycznie uważam, że to jest najlepszy deck. Autentycznie tak uważam. Na pewno w moich rękach. Znaczy w sensie, jak ja mam, bo to parę rzeczy mam tu na myśli. W sensie, jak ja mam grać jakimś deckiem, to tym, bo w nim będzie najlepszy i jak nim gram, to mam wrażenie, że to jest najlepszy. O, może tak, jeszcze tak. W sensie, no się Rozumiecie przejeżdżam. rozumiecie się ze swoim deckiem, to jest po prostu, Tak, to jest jakby, wiesz jak go prowadzić. to było po prostu, tak musiało być, no. Po tym epizodzie w pociągu tak po prostu musiało być. To teraz jeszcze tylko brakuje, żebyś pokazał wina na ten White Winnie i spać. Nie, błagam. Dajcie mi coś takiego przyjemnego, no. No właśnie, Awkę by się przydało. Awka, ja bym chętnie drugi raz na Kuldotę zagrał. Może być też jakiś taki off the wall, taki totalnie, jakiś altarek właśnie, jakiś taki cycling storm, taki totalnie gdzieś tam pobocze, ale nie zielone. No dobra. Jesteśmy na play. High good luck zawsze dla przeciwnika. To jest oczywiście keep. Mamy nie dość, że turn one stwór w ninja, to jeszcze mamy backup w postaci of one minda i to jest też kluczowe nie tylko jeśli ninja przeżyje, tylko też jak nawet umrze, bo jak przeżyje, no to jest gituwa anyways, więc to jakby nie jest case, który chcę rozważać. Zaczynamy sobie od Ferisira. Nie mamy informacji, co przeciwnik gra, więc spróbujemy jakoś generycznie to ustawić. Miskrantka to jest słaba karta Magic w pojedynkach, nie muszę, to jej nie biorę, ale drugiego ninja wezmę. Gdybym nie miał intrudera w ręce, to bym musiał się zastanowić, ale mam kolejnego stwora do podrzutki. Ponder. No okej. Czyżby jakiś terror? No tak bym się spodziewał. Fajnie jak był Mono Blue Terror. To też jest taki deck, że warto sobie ograć. Jestem ciekawy, co czat myśli o matchupie Mono Blue na Mono Blue. Zanim ja powiem, co sądzę. Ja na Mono Blue grałem chyba na Gedonie z 4 razy, jakoś tak. Czas mnie pyta, czy terror gra ponderami. No i zetowy gra, czy mono U, to nie dam sobie ręki uciąć. Czy to jest Hacker Searem Angle? Jak zrobię Hacker Sear, w następnej robię na przykład Off One Mind, a jak zagram teraz dużego ninja, to najbardziej ten play wchodzi w removal. Dobra. W sensie za bardzo wkłada jajka do jednego koszyka. Więc zrobimy to w ten sposób. I też warto ważyć play. Znowu, kolejny aspekt tego deku. Ważyć te playe wobec jakby jak bardzo są risky
jak bardzo łatwo przeciwnik może nas zdisruptować. Double land bottom. Jakby przeciwnik zagrał po prostu untap land skred w ninja, to ja trochę muszę się odbudowywać od zera strasznie. Fodscour to chyba jest monoblu. Chyba tak, rzeczywiście, bo tutaj też słusznie Moonwalker zauważył, że UR by przecież O. pewnie grał Snowlandami, UB. ale i UB, o. No to tak. To który lepszy? Na UB będzie mi się gorzej grało. Natomiast ważny play według mnie. Jako że mamy priorytet, to nie chcę wchodzić w kombat i dawać przeciwnikowi szansy na reakcję i chcę zagrać land, który nie przechodzi przez stos i off-one mind z discountem, póki mogę. Żeby mnie nie wytrymbalił na tym, że będzie droższy potem. Jeszcze jakaś taka predykcja Ziomasa, że to jest tylko splash duala po wróżkę z MH3, a tak to będzie mono U. No ale to chyba też jakiś czarny removal, jak mamy już właśnie UB, jakieś snafauty chyba też możemy się spodziewać. I właśnie przez to ja po prostu zrobię atak i tyle. Snuff out przed beginning of combat, więc ja tu chyba sobie zesnapuję tego hakera. Zresolwujemy. Teraz przejdziemy do ataków. Natomiast przeciwnik ma 5 speli w grobie. Ja chyba chcę powalczyć counterspellem w jego turze, bo counterspell jest giga clunky i to jest może hot take. To jest generalnie mega średnia karta w tym deku. Więc ja chcę jej użyć jak najszybciej, jak tylko mogę. No może nie na Brainstorma. No i widzowie. Ależ gigantyczna essa. I znowu, ja wiem, że dzisiaj przez ten cały stream to wygląda, jakbym ja podkładał sobie karty i przeciwnik podkładał tak, żeby się podłożyło. Ale no jak się gra do tych odpowiednich play patternów, bo to jest wszystko, co to jest. Ja po prostu wiem, jaki jest range przeciwnika, jaki jest mój range i jak chciałbym się zachować wobec tych range'y. Nic tam więcej ciekawe, to jest tyle. Znaczy aż, prawda? Ale pyk. Draw a card. I tak nie trzymamy nic ciekawego. Zagram sobie Double Sira prawdopodobnie. Miskrantka na dół, jak już wiemy. Counterspell na górze. Zresztą jedna miskrantka i tak leży na dole. Drugi z Dispel, Counterspell. Dispela odrzucę. Mnie interesują teraz tylko jego stwory. Removal nie ma znaczenia. 4 HP is good. No, wjeżdżają kolejne węże. No okej, przeciwnik jednak sobie podkładał karty. Nieważne. Okej. Tak, Waldek pisał właśnie, że mógł poczekać na podwójnego terrora, tak jakby też sprowokował. No i stół bogaty. Dobra. Ale dobra, hold up. Bo tak, ten ninja wirtualnie kind of trzyma jednego atakera, ale zobaczymy. I to jest kolejna ważna dynamika, że dzięki temu, że my robimy CA, to my możemy po prostu wykorzystywać wróżki jako chump blokerów i po prostu gdzieś tam na tych kartach wychodzić. Mamy double counter spell. Double counter spell mnie nie urabia za bardzo, szczerze mówiąc. Wolę zrobić double stwór, jeden counter spell. Zostawię sobie hakera na górze. I w takim razie, jak mam jedną kartę na górze, która mi się podoba, to chyba wykorzystam tę turę na Brain Barrowa w Gurmaga. Właśnie tutaj Jędrzej jeszcze mówi, że Fanksy może mieć i to jest chyba taki spell, który co? Trzeba będzie skontrować. Trzeba będzie, ale kosztuje 2 many, to jest bardzo dużo many. Atak wszystkim. Świetny pomysł przeciwniku. Fajnie wymyślone. Taki pomysł, żeby akurat umrzeć na crackbacku. Zmniejszymy sobie Gurmaga. My mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niestety tylko w stole, więc jeszcze nie umieramy, ale
Jeśli weźmiemy na klatę 13, potem się wyczampujemy, ja to po prostu wezmę. No blocks. I jak nie będziemy mieć Litala, bo nie dobierzemy ninży, to po prostu potem doczampimy się. Jest good. Zrobimy po prostu jakiś tam atak tylko ninjami, jump 2-3 stworami. Jest ok. Spokojnie. Tutaj nam nie idzie dispel z góry? Nie jego zostawialiśmy? Nie. Zwario. Aktywnie, nie. Zaznaczyłem, że dispelek na spód, bo tak jak właśnie powiedziałem, Lital. O, Ważne są i pod to grałem. No i again, znowu. Czy ktoś mi podkładał? No grałem pod to, tak? Przeciwnikowi no i tak. modo premium. That's how you roll, no. No to hakerek. Był, już nawet nie pamiętam. To jak tak, to Essa. No to 8. Oki. Nullify, bind. Może dispel. No może jest dispel. Snapy są ok. Brain Barrowy są średnie. Spell Pierce'y są takie ale są ok. Ja bym chyba ściął nawet 4-1. Thinking. Zrobimy 4-1. No dobry ten deczek, nie powiem. Jo, Franek tutaj z potężnymi hot take'ami. Tak. Może niektórych to zaskoczyć, ale właśnie, to jest w ogóle mega ciekawe, że jestem jedynym graczem wróżek w Europie, który bardzo dobrze dobiera tym dekiem. To jest mega ciekawe. Nie, one dobrze dobierają, wiesz, jak się potasuje bardzo często off one mind, Tak. off one mind, to jest Tak, ja się to jest staram, no dobry wiesz, przepis. czasem trzeba dobrze roztasować, żeby karta szła. No to oczywiście keep. Generalnie na te deki, wykorzystując to, że ich pierwsze tury to jest robienie niczego, żeby napędzać grup, my w tym czasie chcemy napędzać ninja. Duży upside wersji UB jest taki, że mogą wtrącić sobie snafauta, chociaż oh no! Dobra, jak ktoś ma numer na pogotowie, to dzwońcie. Przeciwnik dostał udaru. Oh no. Czego się bał? Bał się Spell Pierce'a, dlatego nie czekał. Jak nie zagra w upkeepie z Mielki, Prawda. to ja się popłaczę. O. Dobra, ale wracamy do gry. No dobra, ale może to też jest dla Ciebie ważna informacja, że nie jednak przeciwnik gra dostał udaru, tylko tak, szukał drugiego landa, bał się Spell Pierce'a, bardzo chciał zrezolwować tego Brainstorma. Jak to teraz wpłynie na Twoje decyzje? Co on może mieć na ręce i jak grać? Znaczy, po pierwsze to mam nadzieję, że misnął i teraz przegra Gr Magic, ale tak, Dispel byłby fajny teraz, żeby skontrować tę zmielkę, którą by grał w upkeepie. Już tego nie mogę zrobić. Ale blokuje ninja. Ja chyba zrobię top, tylko jak będzie przebiegała tura? Bo możliwe, że to będzie w drugiej turze Sprite z Dispelem może? Chociaż kurde, jakaś ta krzywa mi się nie spina. Ale ten counter spell jest ważny. Ja zrobię top. Zrobię top. Ale ciężkie. No ten Sir to kurde, niezły Ancymon jest. O, przeciwnik dobrał. Okej. I teraz Lorien. Okej. Contaminated Archifier. No ja bym nie chciał wchodzić w Snafauta. Nie chciałbym. Więc nie wejdę. Pachnie tym snafautem, tak zdecydowanie. Nie chcę, bo to znowu, tu chodzi mi o tę wymianę many. No. To nie chodzi o karty już nawet. Ja nie mogę sobie pozwolić na 2 many za 0 po prostu. To jest bardzo dużo. Ten deck operuje na takich... Pomyślę. Bo teraz tak, o co chodzi?
Counterspell kosztuje 2 many, to jest bardzo dużo, a w następnej chcę zrobić i tak ninja z dispelem prawdopodobnie. Więc jak nie zagram Counterspella, to w cudzysłowie muszę go trzymać. A jeśli przeciwnik zrobi ponder, ja powiem OK i potem nic już nie zrobi, to jestem generalnie wytrymbalony, bo po prostu puściłem manę i przez to skontruję. For all these reasons. No i teraz próbujemy robić sztuczkę. Ale UB jest znacznie gorsze niż Mono U. Mono U to, właśnie, bo pytałem czat wcześniej. Chyba nikt nie powiedział w końcu. Mono Blue według mnie to jest gigantycznie łatwy matchup. No nie, znaczy łatwy, no w sensie chętnie będę grał na Mono Blue. Ale to znowu, tak samo powiem o wielu innych matchupach, bo tak uważam. No spróbujemy się wymienić. Wiem, że mówiłem o Snafaucie, ale Nie było. myślę, żeby zaczął od Snafautu, więc od Snafauta, a nie używał 2 man. Chociaż właśnie może by użył 2 many, żeby użyć many. 4 karty w grobie. Zobaczymy, czy przeciwnik znowu będzie miał podkładany draw, tak jak w poprzedniej. Okej. Okej. Nieźle, dobrany Snafaucik. Ale gramy dalej. No to będzie tak. Najpierw Seer, to na pewno. I zobaczymy, czy to będzie double bottom, czy nie. To będzie double bottom. Nie chcę snapa tutaj. Pamiętajcie, że jak my generujemy CA, mamy mega dużo kart. Przeciwnik ma 1 kartę. My możemy wziąć 3 razy na klatę terrora i potem go champić w nieskończoność. Więc totalnie spokojnie. Totalnie chillujemy. Słabe karty na spód, dobre na górę. Double land, spód. Idźmy dalej. Ja sobie zagram pustą sprite'kę, bo i tak ją potencjalnie podniosę, albo nawet nie będę chciał używać tapuszki. Po prostu stwory na stół. Przeciwnik ma 13 HP. Pass the turn. W następnej robimy hacker off one mind i uciekamy z grą. Znaczy taki jest plan w sensie. A co myślisz o planach w stylu blefuję, że mam Counterspella, zostawiam jednak 2 odtapowane, czy coś takiego ma rację bytu? Bardzo dobre pytanie. To jest bardzo popularny rodzaj playa. Uważam, że... O Jezu, no, podkładany generalnie. Dobrze. Ja nie lubię robić tego typu playów, bo ja uważam, że nie powinno się przekładać niematerialnych zasobów nad prawdziwe zasoby. Czyli jak mogłem zrobić coś w tym miejscu, to robię to. Bo to po prostu wnosi więcej do gry Magic niż jakieś tam blefowanie. W sensie widzieliście te gry na te wall i tak dalej. Czyli po prostu gra karty. Oni po prostu grają karty. Jakby to... Oni wiedzą, że masz... Co mają zrobić, jak masz kontrę? No masz kontrę. Oni po prostu grają karty. Więc znowu prawdziwe zasoby nad te takie niematerialne. Chyba, że to jest mój na przykład literalnie jedyny sposób do wygrania. Dosłownie, no to okej. No, ta końcówka tamtej gry to jakby było wiadomo, co się stało, więc raczej nie trzeba tutaj nic dodawać. Tu mnie broni brak ninży, bo ninją trzeba skapitalizować na tym, że przeciwnik ma wolne otwarcia. To ciężko skonwertować. Można trzymać kciuki, że Seer coś pokaże, ale też miskrandka jest kiepska. Ja to zmuliganuję. To kipnę, żeby nie schodzić do 5. Prawdopodobnie będą ruchy typu tam miscreant, snap miscreant, czy coś takiego. Ale ja to kipnę, ale to jest takie borderline. No, szkoda poprzedniej, bo jakby nie było masówki, to byśmy normalnie grali w Magic, a jednak wąż masówka to już dużo. Na Mirror chcesz wszystkie efekty, które grają w kombacie, więc głównie cogworki, jeśli masz takie w sideboardzie. Karty typu Dispel i Spell Pierce są raczej nietrafione. Na Mirror, bo to wszystko się rozgrywa o stwory, wszyściutko.
Zagram Jakby było dużo wróżek, to rozumiem, że też gatshoty wracają i je również wtedy tu coś wstaje. raczej Cogworki. To jest po prostu lepsza karta against meta. No bo całą ci kuldotę pokrywa. No też, tak. Tutaj niefortunny snuff out, ale jedyna inna opcja to jest tura 4, gdzie jest ninja ze snapem, ale jakby to jest tak daleko, że w ogóle to jest typowy make them have it sytuacja. Więc tutaj nie ma co się tam... Nie ma bonusowych punktów za puszczenie tury. Jakby trzymał cast downa, to może, bo traci manę. Ale snuff outa i tak trzyma zawsze, więc... No i teraz zrobimy wróżka. Prawdopodobnie. Myśli nad kolejnym snafautem. No gram to, no gram. No, jak ma tę masówkę za 3, to ma. Zakładam, że nie ma trzeciego ląda kind of z defaultu, bo użył Loriena, ale dobre karty. To jest top z ninją na górze, który dobiera counterspella, daj Boże. To jest play to win. To jest tura typu play to win. Bo znowu, jak on dwa miskranty, a on robi cantrip, coś tam, to ja nigdzie nie dojeżdżam tymi miskrantami. Zmielił Fiumsy, to miło. Jak zagra jednego stwora i tylko tyle na przykład, to byłoby super. Dla fana, dawaj. Puść turę. Dziękuję. I idzie. I czasem trzeba poprosić. I jest miło i sympatycznie. A tak. Wrócimy sobie kartę, która generuje realne CA ponad kartę, która... I to jest chyba jedna z nielicznych spotów w ogóle w tej lidze, że miskrantka zaczęła tam pokazywać trochę pazur. I teraz kolejna bardzo ważna dynamika. Trzymamy counterspella, puszczamy turę. Że ten ninja wirtualnie trzyma tego terrora. I dlatego te matchupy na te terrory są generalnie ok, bo my wychodzimy jakby, wiesz, właśnie z tych bram early, oni się countrypują i nic innego nie robią, rzucają węża, ale ten wąż jest wirtualnie zblokowany przez ninja, nie? I my dalej robimy swoje. Ile mamy czasu? Ile tur jeszcze jakby będziesz w stanie przepychać? No bo zakładam, że nie ma kolejnych ninjów, tylko stoją naprzeciwko siebie terror i ninja. Ile mamy czasu tak naprawdę? Wiesz co, ja tak też na to nie patrzę, bo ten deck, znowu mówimy, z bardzo specyficznym agro deckiem i mnie trochę nie obchodzi, kiedy go zabiję, kind of, bo ja sobie gdzieś tam generuję zasoby, coś tam se szmącę. Okej. Więc nie liczę tego w turach, bo to nie jest stykająca bomba per se. Więc taka sytuacja ci pasuje po prostu, nie? Patient, any day. Any day. To jest perfekcyjny spocik. Tu sobie atakujemy. Czy wrzucamy ninja? Trzeba było pomyśleć najpierw przed atakiem, żeby tak tego nie telegrafować, ale raczej bym nie wrzucał. Trzymał double interakcje. Znaczy nie chcesz nawet miskrantki teraz wrzucić i potem najwyżej w następnej turze podmienić z ninją, nie? Tylko jak dobiorę landa z ninja. Plus to gra wokół castdowna. W sensie tak bardzo clean, bo mam drugiego ninja. Drugi counter spell, no to po prostu puszczamy turę i my nawet wygrywamy ten wyścig, w sensie dosłownie, on board, więc... Cwaniaczek. I teraz tak, możemy zrobić snapa w terror, ale terror nic nie robi. Więc ja sobie chętnie skonwertuję tutaj snapa w ninja. Nawet mógłbym to puścić, szczerze mówiąc, bo ten ninja to tak, ale niech będzie. To jest... It's good. Co szef sądzi o Sunken City w sideboardzie albo nawet w mainie? Sunken City
Prędzej bym zagrał Basic Mountain niż Sunken City. Czyli karta pułapka, taka, która nam więcej krzywdy zrobi. Tak. W sensie to jest tak fatalna karta. W sensie, o właśnie, jeśli jednej rzeczy mielibyście się nauczyć z tego streama, a mam nadzieję, że było trochę więcej, a jak chcecie jeszcze więcej, zapraszam na Patreona, to ten deck to on wygrywa i przegrywa na efficiency, na tym rozkminianiu playów i tak dalej. 2 mana, żeby potem płacić 2 mana, to jest tak gigantycznie dużo, że to w ogóle słów brakuje. To jest gigantycznie dużo. O, Hopejsz, ja cię sunę. Przeciwnik naprawdę chyba play to lose zrobi. Chyba tam dispelek, nawet bez dispela? Hopę. Ja. Dobra. Miło z twojej strony, miło. Jeszcze bez tego, kolejnego tego. No dobra, to my po prostu atakujemy, wrzucamy sobie ninja. Na spokojnie. 5 to nie jest 10. Spokojnie. Tak samo jak na Kuldotę. To jest ten vibe. Spokojnie. Zobaczcie w ogóle, to jest mega ciekawe. Zobaczcie w ilu grach my kind of nie jesteśmy agrodekiem. W sensie my jesteśmy jakby tym właśnie takim, że my bierzemy na papę. Nie? Jakby to już wielokrotnie dzisiaj się pojawiło. To my bierzemy na mordę i akceptujemy ten fakt. Landzik. No znowu, double stwór strasznie wchodzi w masówkę, ale double stwór daje nam letal w następnej. No dobra, puszczę z tym counterspellem. Czy jest sens testować Essence Flux? Czy z bazy jest nieadekwatne? No tak jak mówiłem na Discordzie, ale chętnie powtórzę, Essence Flux jest wybitnie fatalny, ale w sensie jest niegrywalny z paru powodów. Po pierwsze, i na szybciutko, po pierwsze, realne ETB ma tylko Ferrisir w tym deku. Takie realne. Przepraszam, Spell Stutter Sprite miałem na myśli. Ma realne ETB, a i tak jest warunkowe. Jak to jest odpowiedź na removal, to wyrzucasz stwora z kombatu, na przykład ninja. Jakby to wolę Dispela, który nie wyrzuca z kombatu. Nie? Jakby no jest bardzo słabą kartą. No, bardzo kiepski. Jest purely reaktywny, podczas gdy Dispel właśnie zresztą poszmąci z Breath Weaponem, poszmąci z Dispelem. W sensie fakt, że to kontruje dysputę Breath Weapona i każdy removal to jest po prostu jakby, że taka karta istnieje, to jest w ogóle głupie. I możliwe, że ja skończę na 4 Dispelach w ogóle, by to nie... Ciekawa sytuacja, matko, już mi oddechu brakuje. Jak zagra Ładma na Terrora, to czy go kontrujemy, bo może mieć Fumesy potem. Ale odpowiedź brzmi tak. Tutaj to w ogóle brzmi tak. I tak byśmy kontrowali, bo Fumesy, włączymy full control, zabijałyby w tej pozycji tylko Miskrantkę, więc no possible play Ildol. Counter back, Spell Pierce. Spell Pierce w tym matchupie, opejrzy. I teraz trzeba po prostu zagrać kapkę ostrożnie. Można zrobić sprite'ką tap down. I to jest plus sprite'ki, bo najpierw zobaczymy, czy zresolwuje. I tak zrobię. Sprite'ka. Bo potem to se zczampimy. Oj, zobaczcie, jaki jest problem tej gry. W sensie problem, jakby, co mogło być lepiej dla nas, jakbyśmy mieli landy. Tak, bo my nie mamy tej przepustowości. Jakbym mógł zaraz same landy dobierać z czuba. Dobra. 0 kart, Deep Anal w grobie. Więc jak zrobię tap down za 3 do 2, to Deep Anal nie jest autem, ma 1 draw. Idźmy dalej. Mogę zrobić Snare Masterkę, tap down i nawet zostawić 2 blokerów. Właśnie, bo to czego się boimy, to jakoś jednak dobrany removal i zabicie tej Snapmasterki. Tak, a jak zaatakuje za 2 do 3, to i tak jest off anal. Tak. Chcemy dobrać oczywiście z czuba landa, to jakby nadal jest prawda, co powiedziałem przed sekundą. No i puszczamy turę. I teraz prawdopodobnie letal w następnej, bo podkładamy ninja.
pod atakera. Żeby nie dobrał tylko funksów. Poszły jedne Fumesy, jedne Funksy, więc raczej humor gituwa. I jest też landzik, dogramy sobie go. Teraz jak zaatakujemy w powietrzu za 2, podmieniamy jednego ninja i mamy ninja na podmianki ninja, więc jak to mawiają, witamy witamy. Zapłacimy sobie jedną manę Magic, bo to jest mniej many niż więcej. I puścimy priorytet. To mógłby jeszcze mieć teoretycznie te Fumesy. Ale nie miał. No i to jest tak zwane 4-1, ale moralne 5-0, czy whatever. Deck is Dobra, good. naprawdę wyrównałeś najlepszy wynik w dojo, wynik kuszy na pewno. Nie wiem, czy ktoś jeszcze zrobił. Było to najczęściej właśnie takie 3-2. Było blisko, że było 5-0. Ten jeden błąd, który chyba wszyscy zapamiętamy, ale naprawdę ciężkie gry na ściany, ciężkie gry wyciągnięte. Szczere gratulacje, Skóra. Mam nadzieję, że się wszystkim podobało. Jakbyś podsumował jeszcze, czy te gry, czy właśnie performance tego decku w kilku słowach? Tak. Uważam, że ten deck w tej mecie, ale tak szeroko tej mecie, nieważne jak jest top 3 decków w kolejności. Chodzi o to, że to jak się układa to środowisko, to jest lepsze określenie, nie meta, to środowisko Paupera, czyli oparte bardzo dużo na taplandach, chociaż paradoksalnie w tej lidze nie graliśmy za bardzo na taplandy, mimo że to jest główna siła tego decku, ale na taplandy, na to, że przeciwnik zużywa manę na nic, co nie wpływa na board, na przykład Wellspring, ale nadal dysputa również nie wpływa na board. To, że dla tego decku jedyne relevant karty w wielu dekach to są 2 karty na krzyż, na przykład Chrysalis, kropka. Ten deck jest świetnie spozycjonowany. Świetnie, w tym środowisku Paupera. To znaczy, że jak Kuldota wybiegnie naprzód, mnie to nie rusza. Grixis, Jund, nieważne. Dopóki nie będzie jakiegoś gigantycznego reshuffla, że dosłownie mam mono white jest na górze, to whatever. A tak nie będzie, bo umówmy się. Więc natomiast jest to szlak dla zawodowców, więc uważajcie, bo sobie nogi połamiecie. To jest perfekcyjny deck, żeby zrobić 2-3 i powiedzieć, no miał breath weapona. Albo nie wiem, cokolwiek, dowolna wymówka. Więc, ale on rewarduje zdecydowanie czas, dyscyplinę. Widzieliście, ile było takich gier, że trzeba było zagrać spokojniej, bardziej zachowawczo, a czasem odwrotnie. Czasem wziąć linię play to win, bo gra zachowawcza donikąd nie prowadziła i płynne przechodzenie między tym jest kluczowe tutaj. No i znowu, ten deck mnie bardzo dobrze traktuje. Prawdopodobnie jestem lock na ten deck po prostu przez najbliższy rok, czy 2, czy coś tam, więc cieszę się, że akurat na niego padło, żeby go zbudować w wersji, prawda, full Japanese. I zapraszam na mojego darmowego Discorda, gdzie, jak wiemy, odpowiadam na wszystkie pytania, bo nie potrafię pozostawić pytania w powietrzu. Zazwyczaj, zawsze jak jest tag, to robię. No i co prawda płatnego, ale Patreona, gdzie kontentu jest już sporo. Jest to content z kategorii, bym powiedział, taki high, intermediate, advanced, gdzie to już jakby wchodzimy już powoli w niuanse, no i kontentu będzie coraz więcej, ale też zapraszam na mojego YouTube'a, gdzie jest dużo również darmowego kontentu, replaye, analizy, meczy, bo ten deck wygrywa i przegrywa na decyzjach, a nie na kartach. I to też chciałbym wyróżnić, bo wiele decków ma tak, że kurde, mam źle z tym, to wrzucę 3 breath weapony, okej. Przez to, że ten deck ma 5 grywalnych kart w sideboardzie i cała reszta to jest paździerz i jest tak specyficzny, to nie da się zmienić, nie da się flipnąć matchupów kartami. Nie da się po prostu. Jakby to tak nie działa. Więc jak ktoś mówi, mam problem z X, jakie mam grać karty na to nie chodzi o karty, tak? Nie, po prostu nie, wiadomo, jak masz problem z monoredem i zrobisz z tego tam 4 kogworki i 6 blastów, to pewnie tak. Ale będziesz tak ssać na całą resztę, bo 8 slotów zużyłeś na coś, co jest fundamentalnie skill issue. Więc kropka. I ja się podpisuję pod tymi zaproszeniami na Discorda i na Patreona. Skóra, bardzo Ci dziękuję. Takie pytanie na koniec tutaj Daftas zadał właśnie, że prosi
na koniec opinię o Stitched Drake w sideboardzie i może rozszerzmy to ogólnie. Twoja opinia o kartach, których koszt jest większy niż 2 w sideboardzie, czy w ogóle w tym deku? Widzę, że tutaj właśnie słuchasz uważnie i czytasz mój content, bo już wiesz właśnie, w którą stronę dziś to nakierować. Bardzo wyraźnie się przebija przeze mnie czasem cyniczne, ale zawsze prawdziwe stwierdzenie, że w tym deku, jeśli karta kosztuje 2, to trzeba się zastanowić. Jak kosztuje 3, no to po prostu to musi być taki bęgier, że ja się nie powinienem nawet zastanawiać, czy to jest dobre, bo to jest tak dobre. Znowu, ten deck wygrywa i przegrywa na odpowiednim balansowaniu landów. W tych grach, które graliśmy dzisiaj, nie było miejsca na trzymana kartę. Tak? Ja się wkurzałem, że w trzeciej turze nie mogę trzymać 2 sztuk interakcji, bo się nie dało spiąć tam rzeczy. A trzymany, hopy, Stitch Drake, znaczy inaczej. Na moim Discordzie jest pewna kultura, którą staram się kultywować, czyli nie pytamy, czy karta jest dobra, albo czy grać daną kartą, tylko mówimy na przykład, pomyślałem o Stitch Drake'u, ponieważ da. I wtedy ja mogę dyskutować z tobą na poziomie twoich argumentów, a nie samej karty, tak? Bo to z tego, że będę mówić ci minusy Stitch Drake'a, a ty mieć na myśli w ogóle totalnie inny powód. No i się nagadam na zaś. Więc jak napiszecie mi uwielbiam Essence Fluxa, ponieważ ABC, ja wtedy odniosę się do każdego ABC i wtedy możemy prowadzić piękną, konstruktywną dyskusję. Więc chciałem sprawdzić, co robi Stitch Drake, ale raczej pamiętam i nie wiem, jakie miałby mieć zastosowanie, ale aż okej, otworzę dla fanów, tak, jednak dla pewności. Tak, to jest ta karta. No nie wiem. Znowu, nie wiem po co, no. Plus pewnie z sentymentu grałbym kartą Stormbound Geist, bo jestem stary pauperowo, bo miałem te epizody, że ja przegrywałem od Stormbound Geista jako gracz Stitchingsów. Stitch Drake, wiem co powiem, to jest giga ważny punkt. Już było trochę tych punktów, warto je podsumować gdzieś. Jak ktoś miał AI Note Takera na tym streamie, to super. Mówiłem już o tym, że inherentny power level tych kart jest słaby. Karty do limited. Opiera się na synergiach i na dobrym zarządzaniu tymi kartami, bo nie możemy sobie pozwalać, żeby je wywalać do kosza. Ja jestem wielkim kontrfanem kart jak jakiś włos mi wpadł. Mutagenic Growth, Bone Splitter, nie wiem, Gutshot, ponieważ one są wybitnie sytuacyjne i do deku, który już opiera się na synergiach i już chce, żeby karty się pięknie spięły, bo tylko wtedy działa, dokładacie karty, które są warunkowe i po prostu jeszcze bardziej rozszerzamy pulę drawów, gdzie się po prostu to nie spina. I chcemy tego bardzo unikać. Chcemy zachować jednak wysoki card quality w deku, który ma bardzo niskie card quality, tak? I jedyna warunkowa karta w tym deku, no powiedzmy warunkowa, to jest ten Spell Pierce, ale do grania Mutagenika na przykład dokłada te sytuacje, że mamy generalnie rękę, no i ten Mutagenic dosłownie, jak się wylosuje, będzie dobry albo będzie zły. I ja chcę unikać takich kart. I Stitch Drake jest kolejną taką kartą. Nie będzie karty w grobie, to mamy problem, tak? W ogóle nie działa z głównym planem, kosztuje 3 many, to jest mega dużo, nadal umiera od castdownów i snafoutów. I w ogóle, nie wiem czy wiecie, bo to też warto zaznaczyć i zaraz przeczytam pytania. Wiecie co się stanie, jak zapłacicie 3 many za stwora, a potem chcecie go cofnąć na rękę i zagrać znowu? Musicie znowu zapłacić 3 many i znowu zegzailować kartę z grobu. Jakbyście zagrali tym raz, to byście zobaczyli, że to po prostu nie ma prawa bytu. Jeżeli tutaj może za tym pytaniem stało po prostu wkurzają mnie na przykład White Winnie lataki, szukam dużego lataka, to pewnie o wiele lepszy byłby do polecenia Golem, Spire Golem. Możliwe, natomiast moim poleceniem byłoby nie trafiać na White Winnie, albo po prostu wziąć na klatę przegraną na ten deck. Bo siła tego decku jest taka, że ma taki matchup spread, jaki ma. Jeśli chcecie dorzucić tutaj na przykład 2 czy 3 Stitch Drake'i na Mono White'a, to nie będzie zaskoczeniem. 3 karty stąd muszą polecieć. No siłą rzeczy. I nagle cały domek z kart się rozsypuje. Więc nie jest worth it, żeby poprawić fatalny matchup, żeby stracić w każdym
top matchupie. Tam było w międzyczasie pytanie jeszcze od Judgmana, bo ja tak cię oszukałem, że to już ostatnie, ale Judgman zadał w sumie ciekawe i też jestem ciekaw twojej opinii. Czegoś ty życzysz? Czego brakuje, co byś widział realnego do wydrukowania, do wróżek, żeby jeszcze Tak. uzupełniło ten deck? Tak, zaraz przejdę przez wszystkie pytania. Jak macie jeszcze jakieś końcowe, to śmiało dawajcie. Co bym widział? W idealnym świecie jest to wróżka za 1 many, która lata i ma flesza. Ale nic więcej nie robi. Tak? Czyli na przykład Sprite nie ma flesza, ale ma ETB, Seer nie ma flesza, ale ma Scry 2 i tak dalej. Ma flesza i flyinga, kropka. Ja bym bardzo chciał, żeby ten deck troszkę bardziej operował na instant speedzie, bo tak się wydaje, że operuje, w sensie na instant speedzie w znaczeniu instant w swojej turze, ale chciałbym w turze przeciwnika bardziej operować i dawać mu mniej informacji, jakie mam rozłożenie i teksturę stołu. Bo teraz jedynie Brain Barrow może wejść z końcem, Sprite z końcem to jest takie muszę, ale gdyby naprawdę można było rozszerzyć to density dokładania do stołu na instancie, to byłoby super. Więc coś takiego. Może na przykład downshift tego pirata, który nam nie jest wróżką, ale ma fajne. O, Spectral Sailor właśnie. Nie, Sailor i jest wróżką, to ja bym miał. To. To jest jakby wiesz. Obudź się, zesrałeś się. Jakby to jest ten typ sytuacji. Z innych rzeczy prawdopodobnie chciałbym móc nie grać off one mindem. Brain Barrow Intruder, ale to jest wróżka. Coś, co by sprawiło, że nie muszę grać snapem. Snap jest git, ale. Więc generalnie ja nie potrzebuję na przykład 10 ninja. To jest lekkie podbicie tego, co już trochę jest i powiedzmy te flesze, to jest faktycznie dodanie jakiejś jeszcze complexity do decku, czyli to granie na instancie, ale po prostu lekkie podbicie kart, które już są, żebym nie musiał grać Snare Masterką, że potencjalnie miskrantką, może nie dbał o ten human aspekt i wywalił Brain Barrowa, bo Brain Barrow na top deck jest tylko dobry na Kuldotę i off one mind, tak? Jakby nie było Kuldoty w mecie, no to trzeba by się zastanowić, czy w ogóle warto grać Brain Barrowem. Witness Protection za Bind the Monster. No jest to najmilej, jak mogę powiedzieć, wybitnie fatalna propozycja, bo to jest akurat ten removal, co zbiera najgorsze ze wszystkich innych. Bo Toy zabiera umiejki i jest 0,2, więc nie zadaje damage'a. Unable to Scream, tak? Unable to Scream. A co powiedziałem? Toy, znaczy, bo to było z tego, tak. Tak. Unable to Scream. A Witness Protection zostawia stwora w stole, jest odtapowany, więc może blokować, ma power, więc może mi dosłownie zabić hakera w kombacie, jakby podziękuję. I Clue Bind the Monster jest bardzo krótki, co również napisałem na Patreonie, ale to macie za darmo. Stapowany stwór nie blokuje. Dobrze, idąc dalej. Tak, Kryś jakby, tak, stracone abilitki, ale kantery nadal zostają też w ogóle. Okej, to chyba tyle z pytań, jeśli dobrze widzę. Jeszcze czasem tam zadawał wcześniej, czy właśnie opening dla widza chestów, ale czy możesz w ogóle na tym koncie otwierać chest? Znaczy, mogę. Tyle, że nic z tego. Znaczy, mam z tego playpointy, bo nie mogę nic. 10 000 playpointów, let's go. Dla fanów. Proszę. I cyk, ale pakciur. Dobra, otwieram, dopóki nie trafimy grywalnej karty do Paupera. Okej. A ja właściwie to nie wiem, czy to jest możliwe, I guess, ale zobaczymy. Co tam w skrzyniach się trafia najczęściej? Dobra, same erki, tak. Możliwe, że że to jest po prostu niemożliwe, żeby się stało to, co powiedziałem. Więc chyba jednak będę musiał cofnąć to, ale dobra, jeszcze parę otworzę. Kurde. Nie widzę tutaj nic, co jest poniżej erki. Pomocy. Unable to Scream na Chrysalisa i blast w niego, bo traci The Voida.
Wow, no to jest tak zwany extra steps gaming, zdecydowanie. No i Radomir, tak jak powiedziałeś, z tym OOM-em, no mówię, no on jest naprawdę git, ale bo deck wygląda jak wygląda. Nie wyobrażam sobie trochę buildu bez OOM-a na razie, bo dobra, ja otwieram wszystkie. Jednak ja muszę być człowiekiem swojego słowa. Co możemy znaleźć? Możemy Petala znaleźć może. No, na przykład. Powiedziałem A, muszę powiedzieć psik. Także otwieramy. Że jakbym nie grał OOM-a, to jakby nie wiem, co by było w tym slocie. Brian Barrowa i tak pewnie bym grał. Bo znowu, Mono Blue nie ma dobrych kart. No co ja mam wam powiedzieć? Jakby mi się otwiera 8 slotów. Co ja sobie zrobię z tymi 8 slotami? Jakby no, naprawdę. Więc wrzucać karty z sideboardu do maina też nie ma sensu, bo nie mam takiej selekcji. A znowu wrzucenie na przykład a wrzucenie Preordaina za to też nic. Jakby nie chcę mieć Preordaina zamiast Draw 2, nie chcę mieć Preordaina zamiast stworka. Ale ładny Noble Hierarch. I dobra, czat, i będę jeszcze tutaj pewnie z 5 minut. Ostatnie pytania. Oczywiście doceniam, że jesteście tu wszyscy i jesteście bardzo aktywni. Jest bardzo późno już. Tak, jesteśmy ale już 20 minut po północy. Długi odcinek wyszedł, bo i na początku trochę gadaliśmy. Gierki szły tak na zmianę szybko, długo. Niektóre wymęczone, ale nie, naprawdę fajny odcinek. Potem zajrzę w statystyki, ile osób nas oglądało, jak długo właśnie, ale widać też po osobach, które piszą na czacie, że cały czas sporo jest z nami osób. Dzięki wszystkim, również ode mnie. tak, dziękuję. Niestety nic do Paupera nie trafiłem. Unlucky, 0 chestów. Tak. Więc dziękuję bardzo. Ja znowu, deck mi się bardzo podoba. Zachęcam do mojego Patreona siłą rzeczy. Powiem na głos pewną strategię, która jest legalna w świetle prawa chyba. Na przykład zrzucenie się na Patreona w parę osób. Tak, powiedziałem to. A co się będę? Więc zapraszam bardzo serdecznie. Nie mówiłem tego jeszcze, ale zajawię to teraz. I to nie będzie tylko chyba dla polskiej społeczności, ale między innymi dla polskiej. Będę rozdawał dostęp do mojego Patreona w ramach jakichś tam giveawayów. Więc spodziewajcie się jakiegoś dostępiku na przykład na miesiąc za friko. Więc możecie sobie już zawczasu kupić karty do wróżek i potem to wykorzystać. No i tak jak mówię, zbieram feedback też jaki rodzaj kontentu chcecie. Teraz i tak się przygotowuję do Leko, więc będę więcej tworzył, nagrywał i tak dalej. I też więcej będzie na Patreona. No i mówię, patroni mają darmowe replaye, więc zachęcam do wysyłania. No i kropka. Deck fajny, polecam. Tylko, że no warto mieć ładne islandy, to jest dosyć kluczowe. No ale. I w papierze ja polecam oczywiście Kamigawy, Skóra. Wyłączam już modo, widzimy się już tylko we dwóch na chwilę dosłownie. Chcę Ci bardzo podziękować za ten odcinek, już druga Twoja obecność w Pauper Dojo, mam nadzieję, że nie ostatnia, mam nadzieję, że też się dobrze bawiłeś. W takim razie dobrej nocy Ci życzę, jeszcze raz gratuluję, wynik 4-1, bardzo ładny, zabrakło dosłownie tyle, żeby zrobić pierwsze 5-0, cały czas czekamy, byłeś snajpowany i Ludrox i Iverno, nie udało się, próbowali chłopaki, w takim razie dzięki Skóra, trzymaj się i do zobaczenia. Ja jeszcze dosłownie kilka krótkich ogłoszeń będę miał dla Was, ale to tak dosłownie na szybko. Bardzo chcę podziękować też wszystkim osobom, które zasubskrybowały przez tę subskrypcję Amazon Prime. Widzę, że już mamy kilka tych subskrypcji, chyba 5 albo 6 nawet, więc tak przypominam, jeżeli chcecie właśnie wesprzeć jakoś Pauper Dojo, to taka subskrypcja, czy od Was, czy możecie zapytać znajomych, rodziny, osoby, które mają właśnie konto Amazon Prime, mogą dać jedną subskrypcję kanałowi na Twitchu. Zobaczymy, jaki to w ogóle jest efekt. Czy to jest 50 groszy miesięcznie, nie mam pojęcia, ale w taki sposób działamy. Dzisiaj kończymy, za tydzień będzie odcinek Radomira i Churchmana, więc też jakieś gotowanie, jakieś brew będzie, Churchman
no bardzo fajne spicy deki i fajną awkę, fajny Cycling Storm z tego słynie. Zobaczymy, co tam wykminią razem, więc też Was serdecznie zapraszam za tydzień. A dzisiaj już kończymy, było długo. Bardzo Wam dziękuję, że wytrzymaliście. Wszystkim, którzy aktywnie właśnie się wypowiadali, życzę dobrej nocy i do zobaczenia w Pauper Dojo.